Skrzynia przygód do zaginionej wyspy Arnak to dodatek, który jest no po prostu pokręcony. Tam są plastiki w sumie same i wielkie pudło i to tak naprawdę tyle. Chociaż okazuje się, że są tam też równie pokręcone kręte ścieżki. I my jedną z tych krętych ścieżek dotrzemy dzisiaj na świątynię pająka i zagramy solo. A przy okazji wam pokażę mniej więcej o co tam chodzi. Zaczynamy, zapraszam. Serwus, witajcie na kanale Astura. Ja jestem Majzownik, a przede mną leży rozłożona i przygotowana plansza Świątyni Pająka z najnowszego dodatku do zaginionej wyspy Arnak. Ten dodatek jest w tym momencie niedostępny do zakupu tak sobie osobno, ale można go dorwać, jak się komuś uda, w skrzyni przygód. Czyli w tym big boxie, który ma mieścić to wszystko. Jest też ten najnowszy i ponoć finalny już dodatek do zaginionej wyspy Arnak. Zaprezentuję wam dzisiaj tę ciemną stronę planszy, bo tam są dwie strony, ta plansza ma dwie strony. Poznacie nowe mechaniki, a ja będę się mierzył z naszym ulubionym pączkiem w trybie solo, też z modyfikatorami, takimi wariantami zawartym w tym dodatku. Ok. Plansza jest zdecydowanie większa niż ta, z którą mieliśmy wcześniej do czynienia. To znaczy jest szersza, jest tak o tyle. O tej 15 cm. Stała się kwadratowa dzięki temu. To fajne, bo tak kwadratowa plansza to tak człowiek się czuje jak w domu, jak przy innych grach. Minus jest taki, że ja tu się ledwo mieszczę sam. Jakbyśmy mieli grać we 4 osoby, to szukalibyśmy dostawek. Albo większego stołu, albo byśmy nie zagrali. Użyję postaci mechaniczki. Mechaniczka to jest postać z dodatku tego z kampanią, czyli Zaginiona Ekspedycja. I ona ma bardzo ciekawą mechanikę koła takiego zębatego. Po prostu ona próbuje naprawić swój silnik w swoim samochodzie. No i jak będzie naprawiać ten silnik, to będzie mogła z niego czerpać korzyści, akcje przeróżne i tak dalej. Pączek będzie grał prawie standardowo, czyli mamy jego 100 stafli, jego akcji. Tu jest dołożony jeden kapel specjalny, taki nowy, który jest ściśle powiązany z tą planszą, czyli ze Świątynią Pająka. Do tego dołożyłem jeden kafel, też nowy, dostępny kafel, super trudny. I on też jest w zaginionych ścieżkach, czy tam krętych ścieżkach w dodatku. Poziom trudności ustawiłem na 2 czerwone i 1 fioletowy. Czy zostały nam 2 te zielone podstawowe kafelki, poza tymi standardowymi, które muszą być zawsze. To będą kafle napędowe naszego ponczucha. Oczywiście ma przygotowanych wszystkich 6 swoich robotników. Do tego dołączymy moduł, który daje pączkowi cele do wykonania i on będzie mógł zdobywać dodatkowe punkty, losując 3 z tych 5 kafli w każdej turze. I tam jest napisane, że jeżeli on zrobi te akcje, to dostaje po prostu kafelek ten dwupunktowy, nie? Te akcje są po prostu po kolei akcje, jakie on może wykonywać. I on będzie chciał je zrobić przed nami, bo jeśli my wykonamy tę akcję konkretną, która tam będzie w jego sklepiku z celami, to zakryjemy mu to i ubiegniemy go i będziemy go pozbawiać tych punktów. Czyli my nie możemy tam zdobyć tych dodatkowych punktów, które Pączek zdobywa, ale możemy go ubiec, żeby on zdobył mniej niż maksymalnie 6. Taki modulik prosty, na pewno utrudniający rozgrywkę, podobnie jak te fioletowe kafle, ale też rozmaicający ją lekko,
ponieważ Pączek no, dąży też do czegoś w trakcie gry, a my możemy mu przeszkadzać. Już mi się to podoba. Bardzo jestem ciekaw, jak to w praktyce zadziała. O postaci wam jeszcze mojej opowiem. Leży pionowo, bo się nie zmieściła inaczej, niestety. Talię mamy standardowo 4 karty, w tym 2 specjalne i 2 strachy. I ja karty zagrane będę tutaj układał, żebyście je widzieli, a tutaj będę trzymał standardowo talię, tak? Ja. Co potrafi pani mechanik? Pani mechanik ma 8 płytek silnika, takich złotych płytek, które będzie dobierać w trakcie gry i 4 z nich ułoży tutaj pomiędzy tymi już szarymi płytkami w jej silniku. Kiedy napotka akcję, która prezentuje się na przykład w ten sposób, tu jest szary obrót koła, no to wtedy przekręci koło swoje o 90 stopni, siup, i wybierze jedną z szarych akcji tutaj dostępnych. Tutaj może być statek, kompas, tak, dopłacanie statkiem, kompasem, autkiem lub pieniążek po prostu. Zasoby, tak, dobiera je troszeczkę w inny sposób niż my. Ma też karty ze złotym kompasem i wtedy jak my tutaj włożymy, ja nie chcę tych odkrywać, bo już ją mam polosowane, tak, ale załóżmy, że włożymy tutaj już złotą część silnika i ona tu powinna pasować ładnie, to za złote pokrętło, tak jak tu jest napisane, też przekręci o 90 stopni i jeśli już będzie ta złota część tutaj zamontowana, to albo skorzysta z tego bonusa złotej części i one są mocniejsze, albo z obu bonusów tych pobocznych. Jeśli natomiast tej części nie będzie, a ona wykorzysta złotą akcję, no to też przekręci o 90 i to zadziała po prostu jak zwykłe szare kręcenie, czyli dostanie jeden z tych bonusów, które się tutaj wyświetlają. I patrzymy zawsze na tę stronę, tak? Tak działa pani mechanik. To są jej zdolności. Ona te złote płytki będzie dostawać też co drugą rundę. To znaczy, w pierwszej rundzie dostanie 2 płytki i wybierze z nich jedną, potem w trzeciej i potem w piątej tak samo. Do tego w trzeciej rundzie dostanie jeszcze małpkę, swojego specjalnego pomocnika. Zwróćcie uwagę, że ma 3 miejsca na pomocników i w trzeciej rundzie będzie miała małpkę, która też jej będzie pozwalać za aktywację zdobyć, a może tak będę trzymał i tak będę pasował, pewnie tak mi będzie wygodniej. Też jej będzie pozwalać zrobić ten ruch kołem szarym. Ulepszona małpka będzie jej pozwalać zrobić ruch aktywując złotą płytkę. Ok. To jest nasza koleżanka. Jest jeszcze jeden sposób na zdobycie dodatkowych kafelków i to jest praca zespołowa. To pierwsza karta, która normalnie rusza tylko szarą śrubką. Może ta karta też zadziałać tak, że ją usuwamy, dostajemy 2 płytki, z czego jedną wybieramy, ale warunkiem jest to, że mamy już 3 pomocników, czyli małpkę i 2 jeszcze zakupionych ze sklepiku pomocników. Pomocników może jakichś nowych zobaczymy, bo w tym dodatku jest też kilku pomocników nowych do wyboru, a właściwie to już jedną widzę w sklepie. Nie mam jakiej wam pokazać tak specjalnie. Tutaj, to jest jeden z insercików ze skrzyni. I już widzimy tutaj na samym wierzchu jest nowa pani fotograf. Ona daje płytki, a ulepszona będzie dawać groty. No, ci pomocnicy są tacy, że bez problemu możecie ich mieszać normalnie do gry, niezależnie od tego, jak gracie, kiedy gracie. Zresztą podobnie nowe płytki, tu jest nowa płytka nagrody na planszy. Ona daje po prostu ten żetonik 2 punkty na koniec gry i jego nie zabieramy ze świątyni, tylko bierzemy z tego, co nam pozostało. No jeśli wszystkich używamy, no to zabieramy wtedy ze świątyni. Tak mi się wydaje. Będziemy się martwić później. Także te żetoniki spokojnie też można mieszać. One potrafią też odświeżać tego okiełznanego strażnika, żeby jeszcze raz z niego skorzystać. Podobnie te płytki kwadratowe, które są w świątyni,
Też pojawiają się nowe. To znaczy, tu jest do wyboru kompas, na przykład z pieniążkiem, nie? Spokojnie można ich używać. Mieszać, bo nie są jakieś wywracające grę do góry. Kart nowych nie ma, żadnych. Belbinka, no tak, jesteś w telewizji. Idź. Belbina jest po prostu sfochowana, bo nie ma dla niej miejsca na stole. No ale to poradzicie, jak gra jest taka duża. I poprzewracała. Są nowi strażnicy, też dołożeni. Ja ich wtasowałem, ale starałem się ich wtasować w górną część kafli strażników. Nowe lokacje prawdopodobnie też się pojawią i pierwszego, i drugiego poziomu. Z tym wszystkim się spotkamy. Mamy o Pączku opowiedziane, mamy o mnie opowiedziane. Plansza. Plansza jest bardzo podobna w tej części, gdzie biegamy. Są tutaj chyba zmienione koszty, tak mi się wydaje. Podróży i odkrywania archeologiem stanowisk tych wyższego poziomu. Tutaj też jest troszeczkę zmienione. Podstawowe przy grze solo lokacje mają taki sam koszt jednego bucika. Gdybyśmy grali w więcej osób, to zwróćcie uwagę, że tutaj nie ma kosztu 2 bucików na tym drugim miejscu, tylko są już inne koszta. I to ciekawe. Dodatkowo pojawiły się na planszy nowe symbole. I to są symbole powiązane z tymi czarnymi płytkami. Bo pewnie zauważycie, że to jest dodatkowy tor. Na tym torze leżą czarne płytki. I one są takie jak jasne płytki, tylko że mają inny kolor i się mniej wyróżniają, bo czarny kiepsko odbija światło. Więc po prostu są czarnymi plamami. Te czarne płytki będą służyły do korzystania z ołtarzy rytualnych, które są w prawej części planszy. Czyli konkretnie to jest to, czyli to nie jest to. Dobra, jak będziemy posuwać się do góry, piąć się po świątyni pająka, to będą się zdarzały miejscówki, na które wejdziemy, te czarne takie kafle, pola. To są miejsca dla naszych lupek i naszych brylionów. Stojąc tam, będziemy mogli jako akcję skorzystać z ołtarzu, który stoi poniżej naszego pola dowolnego i na tych ołtarzach, jeśli są puste, to będziemy losować stali kartę artefaktu i będziemy po prostu mogli z niego skorzystać, płacąc czarną płytką, a nie białą. I on tu będzie, jak już jakiś tutaj wyląduje, to do końca gdy będzie tu leżał i każdy będzie mógł jako akcję, jeśli tylko będzie stał wyżej oczywiście niż ta karta leżąca, skorzystać ze zdolności tej karty, płacąc nie białą płytką, tylko właśnie czarnymi płytkami. Te czarne płytki będziemy pozyskiwać, odkrywając, czy aktywując, czy po prostu wysyłając robotnika, naszego pracownika na 4 pola na planszy. Raz, 2, 3 i 4. One mają dodatkową ikonkę. Jak tu przyjdziesz, to możesz za pieniądze kupić płytkę, albo wziąć strach i płytkę, albo po prostu wziąć płytkę, albo nawet tutaj, gdzie się bierze płytki białe, to też można rzucić kartę, żeby dodatkowo wziąć czarną płytkę. I je zawsze bierzemy ze sklepiku płytek, czyli z tego toru, poczynając od lewej i pędząc w prawo. Czyli jest ich w tym momencie 14? 14 na całą grę. Tutaj ma leżeć jedna na gracza płytka w tym sklepiku. I to są nasze zasoby, z których możemy korzystać. Jeśli coś pozwoli nam uzupełniać te zasoby, to będziemy płytki dokładać od prawej do lewej i w ten sposób wypełniać ten sklepik. To ma znaczenie, bo w momencie, kiedy my będziemy korzystać z tych płytek, zapłacimy płytkami za użycie jakiegoś ołtarza, to będziemy swój kolor oznaczać, tam kłaść płytki w swoim kolorze. Maksymalnie 3 płytki mogą leżeć na każdego gracza na polach zużycia, czyli 3 razy z każdej karty będziemy mogli skorzystać. Minus jest taki, że jak tutaj
wydamy płytki z toru, tego na dole. To jest chyba tutaj pokazane, tutaj będzie to. Jak płytki stąd znikają, na koniec gry patrzymy na najniższe, na najbardziej w prawo oddalone puste pole i minus 2 punkty dostaje każdy gracz, który użył płytek, za każdą płytkę użytą, tak? Czyli jeśli ja sam, powiedzmy, użyłem tych wszystkich 7 brakujących płytek, to minus 14 punktów dostanę na koniec. Czyli wiąże się to z kosztami używanie czarnych płytek, ale daje też bonusy, bo nad każdym polem, gdzie ma leżeć karta artefaktu, też jest punkty można zdobyć 4, 3, 3, 2, 2. Jeśli ma się najwięcej płytek przypisanych do tego pola, czyli korzystało się z tego artefaktu najwięcej spośród innych graczy, przynajmniej się to wszyscy, którzy skorzystali najwięcej, będą dostawać te dodatkowe punkty, to się powinno jakoś tam równoważyć z tymi ujemnymi punktami. No ale dzięki temu też mamy dostęp do artefaktów w inny sposób niż normalnie. Na planszy świątyni jest też nowa ikonka tutaj. To jest ikonka, która mówi w nagrodę za wejście tutaj bulionem oczywiście. Możesz wykorzystać dowolne niezajęte stanowisko archeologiczne na planszy pierwszego poziomu, czyli któryś z tych 8 i je zniszczyć, spalić, po prostu je usuwasz. Tak. I trzeba je będzie odkrywać od nowa. Tylko, że dobrać nowego bożka tam, nie? Włożyć. Ale będzie znowu do odkrycia. Dobra, to jest taka ciekawostka. No oczywiście też na to, że tym do wspinania się są też nagrody w postaci czarnych płytek, tylko że jak my dobieramy, to bierzemy stąd ze sklepiku. Tam, tu. No i jest trochę dostępu do tych płytek. W trakcie gry te tabliczki tutaj mogą się uzupełnić tylko w jeden sposób, to znaczy kiedy skorzystamy z tej ciemnej tabliczki, tak jakby była białą tabliczką. To znaczy, bo nimi możemy płacić normalnie koszta, tabliczek i tak dalej, one też do tego mogą służyć i wtedy, kiedy je tak zużymy, no to one tutaj będą wracać, uzupełniać ten tor znowu od prawej do lewej i dzięki temu będziemy mogli ich tam odzyskać je w jakiś sposób. Na koniec gry też wszystkie niezużyte przez nas ciemne tabliczki, zanim będziemy te ujemne punkty dostawać, to my najpierw swoje niezużyte też tutaj włożymy z powrotem, nie? Żeby tylko te wykorzystane tak naprawdę będą nam ściągać punkty za ich wykorzystanie. Myślę, że to tyle, co potrzebujemy wiedzieć o tej planszy, bo tu już więcej zmian raczej nie ma. Jak się pojawią, to w trakcie gry będziemy grać. Ja będę grał z czerwonym berłem, to znaczy będę usuwał więcej kart co rundę, no żeby tam się więcej mieszało. Nie tylko od pączka będzie to ode mnie zależne, też berło nam pomoże resetować karty. To co? Lecimy. Pierwszą turę w każdej rundzie zawsze ma pączek, ale on nie odkrywa swoich celów jeszcze, bo ja nie mógłbym zapobiec jego jakiemuś wykonaniu celu, tak? Więc on po prostu robi akcję, jak będzie moja pierwsza tura w rundzie, to wtedy odkryjemy, jakie cele ma pączek na tę rundę. Dobra. Pączku chcę zrobić w swoim pierwszej akcji kupowanie najtańszego, najmniej punktów dającego przedmiotu tego zwykłego, nie artefaktu, tylko przedmiotu i patrzy od lewej do prawej, czy od prawej do lewej? No to tak wygląda, jakby miał patrzeć od lewej do prawej. No to niestety ukradnie mi psa. Już na starcie mnie wkurzył. Bo w sklepiku pierwszy od lewej, za 1 punkt jest pies, którego ja koniecznie chciałem kupić. Jak tylko zauważyłem, że on tam leży, to ja już myślałem, jakby to zrobić, żeby go kupić. No to go kupuję. Pączek go ukradł mi psa. Gdzie pączka zdobycze będziemy kłaść? No dobra, gdzieś tu je położymy z boku. To nie ma znaczenia. Sklepik uzupełnimy. I to jest chyba karta brązowa. Tutaj jest insert wielki, ogromny. Okej. Dobra. Bo teraz ja robię akcję. Aha, ja oczywiście nie dociągnąłem kart, nie?
Przetasuję i tym razem dociągnę 5, a nie jak poprzednio, kiedy grałem Warnaka solo, grałem prawie przez całą grę, dociągając tylko 4 karty. Nie pamiętam wyniku na tej rozgrywki. Ona będzie podlinkowana na dole, bo tam też mocniej wytłumaczyłem, jak pączku działa generalnie, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, tu będę kładł moją rękę, a odrzuty będę kładł jeszcze gdzie indziej. 5 kart. No, oczywiście dostałem 2 strachy. Dostałem ruszanie kołem. Jak ruszę kołem, to jest szybka akcja. Dostanę ruch autem i kompas. Czyli już nie będę musiał płacić i dostanę kompas. Mam jeden kompas i jednego pieniądza. Czy mógł sobie pójść za darmo, pojechać za darmo autem, to za mało mam kompasów na to. Aha, czekajcie. Początek pierwszej mojej tury. Ja dobieram na początku złote kafelki. I do wyboru mam grot lub dobierz kartę i but. No, to jedziemy. Dobierz kartę but chyba, nie? Grot jest też całkiem kuszący. Ale dobierz kartę but pozwala mi zaoszczędzać akcję. Bo ja sobie dobiorę kartę, będę miał więcej kart, to jest zawsze dobre. I pójdę sobie butem po 2 kompasy i zaraz jedziemy. Dobra, no to grota nie wybieram. Stawię w swój silnik złotą zębatkę, dobierz kartę but. Tego to idzie do śmietniora. Teraz Pączka jeszcze poznamy akcję. Co on chce zrobić? On chce kupić artefakt ze sklepu, kupić płytkę, nie, kupić kartę tą zwyklastą i jeszcze do tego chciałby odkryć stanowisko archeologiczne. Tego nie może już zrobić, bo już to wykonał tę akcję w pierwszej swojej turze, więc to odkładamy na dno tej talii i dobieramy nową. I tutaj też chcę zrobić pójść po lubki? No to chyba znaczy pójść po lubki, nie? Nie, to nie, przecież nie można pójść po lubki, ruszyć się swoją lubką. No okej. No teraz pytanie. Tego to ja w ogóle nie chcę robić. Kupować niebieskiej karty. To są runy wieszczki. Wybierz dowolną kartę stali przeciwnika i skopiuj jej efekt. No, właśnie. Ja myślę, że w ogóle te runy nie będą grały z nami, bo to nie jest karta do gry solo. Tutaj będzie spadochron. Kompas, usuń te karty, żeby postawić ludzika. Nie to talia. Dobra. Wszystko jasne. Niebieskie karty mamy tutaj. Nie mogę się przyzwyczaić jeszcze do tych plastikowych insercików. Dobra, kamień drogowskaz. Odkryj kafelek z wierzchu stosu, aktywuj go, a potem odłóż na spód. Kurczę, ja to chcę. Och, jak ja to chcę. To kosztuje 3 kompasy. No to na pewno muszę pójść po te 4 kompasy. Dobra, robimy tak. Zagrywam kartę, mechanika pojazdowa, ona mi pozwala aktywować złoty trybik w moim silniku. Zagrane karty będę kładł. Bo to będzie moja ręka. A tu będą moje zagrane. Tak też możemy robić. Ok, dzięki temu aktywuję swój silniczek i silniczek przekręca się o 90 stopni i ja mogę skorzystać albo z tego złotej płytki, albo z obu tych szarych. Nie chcę z obu szarych korzystać, chcę wziąć kartę i dostać buta. Dobieram kartę, tak jak myślałem. To jest kolejny ruch zębatką. I oprócz tego mam bucika i ja tego bucika wykorzystam, żeby pójść po 2 kompasy. I dociągnę 2 kompasy z zasobu. Dobra, mam już 3 kompasy dzięki temu. No to będę mógł pojechać, nie? Zaraz się tym zajmiemy. Aha, dobrze, to wszystko widzieliście. To zrobiłem. Tutaj poszedłem. Nie, ja będę kładł chłopaków, żeby ich było dobrze widać. Dobra. To stanowisko. Teraz Pączek. Co chce zrobić Pączek? Pączek chce
Wysłać ludzika po płytki. Proszę bardzo, Pączku. Idziesz po płytki. Dostajesz 2 płytki. No, tylko że Pączek oczywiście nie chce tych zasobów, bo to jest oszukista i on tak... On je wrzuca do jakiegoś banku i po prostu tam też ma kredyt na wszystkie pozostałe zasoby. Nieważne. Zajął mi miejsce. Świntu. Ale teraz ja. I ja będę mógł odkrywać. Był malutki remodeling. Ja muszę wyknąć, co ja chcę zrobić. Pączek chce. Mogę go pozbyć tego i pozbyć go tego. Tak naprawdę. Chociaż nie mam płytek. Jeśli pójdę odkrywać, to... Ale czekajcie, co ja mogę dostać? Ja mogę dostać za szarą kartę kompas. I powinienem mieć jeszcze złotą kartę też. Ale ta złota karta działa dokładnie tak samo jak szara. Tu mogę dostać pieniądz. To niezbyt. I tu też mogę dostać kompas albo łódkę. Jak zagram szarą kartę, dostanę kompas. Bo to się przekręci, będę miał kompas albo łódkę. Wezmę sobie ten kompas, będę miał 4 i to mi pozwoli iść lubką. To najpierw jeszcze pójdę, kupię to. Dobra. Czyli moja akcja kolejna, po tym małym remodelingu tutaj scenerii, wygląda następująco. Zagrywam pracę zespołową. Ona pozwala mi wykonać obrót i aktywować szarą płytkę w moim silniku. No to jedziemy silnik o 90 stopni. To powinno być przyklejone. Dobra, o 90 stopni i wybieram, że kompas dostaję. Po co? No, bo mogę. Bo mogę. Wezmę sobie ten kompas. Mam 4 kompasy i jako akcję kupuję kamień drogowskaz. Zapłacimy 3 kompasy, żeby kupić artefakt, który pozwala odkryć kafelek z wierzchu stosu pierwszopoziomowych stanowisk archeologicznych i go aktywować. Dobra, i to jest moja karta i ona idzie do moich odrzutów. A ja dostaję... Uwaga! Odkryłem! Rubin. Okej. Dobra, Rubin jest dobry. Rubin jest dobry. Czyli ja dostaję Rubin. Tak, weźmiemy sobie Rubin z zasobów. I to była moja akcja. I wykonałem tę akcję przed Pączkiem. I on już tego celu nie może wykonać. Pączek natomiast bardzo chciałby pójść po kompasy, a nie ma kompasów. Bo ja zająłem. Czyli Pączek nic nie robi w tej turze. Ja uzupełnię szybko sklepik ładniejszych kart. To jest też niezłe. I co? To czy mam ludzika do pójścia sobie gdzieś? Dobra, to ja w swojej akcji zagrywam strach i wystawiam swojego chłopka po grot. I biorę grot po prostu. No taka biedna ta. Ale co poradzisz? Dobra, Pączek. Pączek. Aha, chciałby pójść po grot. Ale nie pójdzie. Dobra, to teraz ja. Grot kompas, nie? Grot kompas i jedziemy lubką. Płacimy grot z kompasem. I wysyłamy naszą lupę na pierwsze piętro. Grot z kompasem. W nagrodę pieniążek. Dobra. Spoko, jakbym jeszcze jeden grot z kompasem, ale to już jest nie do zrobienia. Mogę mieć 4 pieniądze i kupić samolot. Tak zrobię. Pączek. Co ty chcesz zrobić, chłopie? On chce kupić najdroższy artefakt. Najwięcej punktów dający. No to dobra, to kupił sobie Sagan ze sklepiku. A my uzupełnimy sklepik o nową kartę i to będzie starożytne wino.
pieniądz i użyj złotej umiejętności jednego z dostępnych ludzików. Dobra, 3 kompasów to ja nie wyczaruję na to. I tak, moja tura. No strach się zmarnuje, bo ja nic z nim nie zrobię. Zagram to i dostanę 2 pieniądze i kupię sobie samolot. Będziemy mogli odkrywać w następnej kolejce. Taki jest plan. Dobra, czyli lecimy mechanikę okrętową. Ona mi daje obrót koła i użycie złotej siup. Ale nie mam tej złotej płytki, więc mogę tylko jedną nagrodę sobie wybrać. Biorę pieniądza. Jest trzeci pieniądz. Druga szybka akcja to majsterkowanie. I majsterkowanie liczy sumę moich złotych elementów w kole. No mam 1, to znaczy, że mogę dostać pieniądze. Dostanę pieniądza, mam 4 pieniądze i teraz jako akcja kupujemy samolot. Za 4 kasy. Idziemy do sklepu. Jest aeroplan w sklepie. Aeroplan pozwala wystawiać ludzika z zniżką samolotu, a jeżeli odkrywasz nowe stanowisko, to zniżka 2 kompasy. Pięknie. I to idzie na dno mojej talii. Czyli jako pierwsza karta. Pączek. Pączek w swojej turze. No dobra. Idzie lubką i bierze gościa. No dobra. Idzie lubką swoją. Dostaje nagrodę pieniądza. Brawo, Pączek. A ja poszedłem lubką przed nim. Tego nie zrobiłeś. Poszedł. Zdążyłem 2 razy go powstrzymać. Jestem zadowolony z siebie. Dostaje pieniądze, czyli nie dostaje pieniądza. No i usuwa pierwszego z najwyższego stosu. Z najwyższego stosu usuwa pomocnika. Stosy są równe, więc bierze tego z lewej. I ukradł kobietę. Dobra. Ale pojawi się Maui, który daje pieniądze lub łódki, a ulepszony daje 2 kompasy lub 2 łódki. 2 kompasy. Ale jest też pani, która daje 2 kompasy. Dobrze by było wejść lubką jeszcze raz, 2, 3 razy. Aha, ale ona też może ulepszać tam. Tak samo jak Brulion tu. No to spoko. Dobra. No to chyba ta pani z maczetą mi się bardziej podoba. Dobra, to był Pączek. Ja? No ja niestety pas. Mam Rubin. Mogę pójść lupą. Dostanę czarną płytkę i będę mógł jako akcja odpalić... Ale to odpalę. Bo ja dobieram, żeby tu układać karty, to dobieram je ze sklepiku normalnie. Dobra, jedziemy. To ja robię akcję. Ja płacę Rubin mój i dzięki temu idę moją lupą na kolejne piętro. A, jeszcze mógłbym pójść tutaj grotem i tędy wchodzić. Aha. A to jest co? Usuń kartę. Nie, no dobra, to nie, ja idę tędy. I dostaję czarną płytkę. No tego już nie widzieliście. I tej płytki też nie widzę. Nie wiem, tu je będę kładł. Widać teraz? Też nie widzę. Mam płytkę czarną, słuchajcie. Uwierzcie mi. Tu nie widać. Mam czarną płytkę. Dobra. Pączek. No i tak jeszcze mam 1 000 000 akcji do wykonania. To my w tym czasie. O, Pączek. W pierwszej rundzie nic nie robi. Okej. Teraz ja. Ja mogę wydać tę czarną płytkę, żeby skorzystać z tego pola. Idziemy na ołtarz. Czyli tak. Bierę tę swoją płytkę. Kładę ją na miejscówce, z której korzystam. Tutaj, tu jest już jedna moja płytka, pierwsza. No i co? No i dobieram kartę. Ze sklepiku biorę kartę. W sklepiku jest tylko jedna karta artefaktu dostępna. To jest starożytne wino. Ono da mi pieniądze i pozwoli skorzystać ze złotej umiejętności dowolnego gościa dostępnego na planszetce zasobów. A na planszetce zasobów mamy gości następujących do wyboru. Za złotych umiejętnościach 2 kompasy,
albo grot, albo 2 kompasy lub 2 łódki. 2 łódek nie potrzebuję. Samego grota, no też tak naprawdę nie potrzebuję. Dostanę też pieniądza. Będę miał jednego pieniądza, no to już też na przyszłą turę po prostu, chociaż nie uzupełniłem w sklepiku kartami. Ten powinien być już dawno uzupełniony, ale też kosztuje 2 pieniądze. Będę mógł to kupić. Tak. Dobra, czyli co? Używam tego. Dostaję pieniądza przede wszystkim, a jeszcze tur sobie wygenerowałem w ten sposób. Dodatkowo grot czy 2 kompasy? To mi dają 2 kompasy. No też pozwalają szybciej jechać. Dużo kompasów będę miał, nie? Dobra, wezmę grota i od tej pani 2 kompasy. Bo tam była pani z 2 kompasami. Grota i 2 kompasy. Uzupełniamy sklepik. Tutaj nie stąd. Uzupełniamy sklepik artefaktem za 3 kompasy. Tu są 2 pieniądze i użyj srebrnej umiejętności. No to starożytne wino jest chyba ciekawe. Dobra, pączek. Leci pączek swoją turę i on chce pójść po pieniądze. Proszę, pączku, pieniążki dla ciebie. No i co? I znowu ja. No to jako, że mam pieniądza, to mogę za tego pieniądza kupić sobie w sklepiku tę kartę. Tam. Kupuję tę kartę. Sadzam ją na dno talii. I znowu pączek. Jemu zostały już tylko 3 i to będzie koniec pierwszej rundy. Dobra, chcę pójść po rubiny. Proszę, poszedłeś po rubiny. Nie interesuje mnie to. Obawiam się, że on teraz odkryje coś. No i o właśnie. W pierwszej rundzie odkrywa stanowisko pierwszego poziomu. I co? On jedzie od góry i pierwsze z lewej. Czyli to odkrył. Zabiera tego bożka. A, dobra. Bo tutaj są nowe bożki i te nowe bożki nie mają miejsca u niego na planszetce. Przecież. No i co wtedy? Od razu będą trafiać tam na -1, nie? Tak uważam. Dobra, i bierze stanowisko archeologiczne. A nie, od prawej do lewej. Oddaj bożka. Od prawej do lewej. Czyli zabrał usuwanie kart. I dobiera stanowisko archeologiczne pierwsze z brzegu i tam są 2 płytki i upgrade. Jakie to jest mocne stanowisko. No dobra. Pączek wypełnił tego questa swojego. Zwróćcie uwagę, tutaj było, jeśli odkryjesz stanowisko pierwszego lub drugiego stopnia, dostajesz płytkę z punktami. I on te płytki z punktami dostaje nie z tych z piramidy, tylko normalnie z zasobów i je będziemy mu kłaść tam gdzieś obok kart. Dobra, niech sobie zbiera. Jak tam zabraknie, to trzeba będzie wymienić te takie 2-punktowe na takie 6-punktowe w jakiś sposób i tyle. Tak, a 6-punktowe na 11-punktowe, no będziemy knuć. Cześć. Dobra. Aż tyle ich, mam nadzieję, nie zbierze. Wypełnił wszystkie swoje misje i została mu jeszcze jedna płytka akcji i to jest pokonaj stwora. Jeśli nie ma, to idź lubką. No i dogonił mnie tą lubką. No. I mnie dogonił. Okej, czyli będzie mógł ten rytuał wykonywać. Dzięki temu. No tak, dobra. Koniec pierwszej rundy. Robimy sprzątanko. Przede wszystkim to się musi uzupełnić. I tutaj dojść nowa karta, którą ja kupiłem przecież. Jest podbierak. Teraz zamordujemy po 2 karty na prawo i lewo od berła. I ja już wiem, słuchajcie, bo ja się bardzo zastanawiałem wczoraj, po co przy tych kartach tu jest taka przegródka jeszcze. A to jest przegródka na odrzuty po prostu. No nie wpadłem na to.
Dobra, a ja już zacząłem zagospodarowywać te przegródki i tam wkładałem jakieś swoje kosteczki. Dobra. No i co, i to będzie mi zasłaniać strachy, jak będę chciał brać. Okej, następnie dostajemy stracha, jeśli mamy ludzika na strachu. Nie dostaliśmy stracha. Żadnego berło się przesuwa na drugą rundę. Sklepiki się uzupełniają. I dołożymy jeden jeszcze brązowy przedmiot i 2 niebieskie. I to tu przyszło. Bossy jeźdźcy doszli. No, za płytkę 2 płytki, nie? Brak efektu. Albo, jeśli zrywasz tę kartę z ręki, możesz ją usunąć, żeby dostać pieniądza i pokonaj stworka. Ui! To nie jest dobra karta. No i stania. Koty robią coś śmiesznego. Jedna liże talerzyk, a po śniadaniu... Wygląda jakby Balbina jadła najlepszego steka. A druga jej zazdrości. Dobra, to zrobiliśmy. Ludziki zabieramy. Masz tu pączów swoich 5. Ale zanim ich dostaniesz, to jeszcze przetasujemy pączkową talię celów. Jak mi się to rusza wszystko, no. Dobra. Tu jest 5 kafelków, tak jak pamiętacie. I wybierzemy z tego 3 i to będą cele pączka na tę rundę, ale zrobimy to dopiero po tym, jak on wykona swoją pierwszą akcję. No i teraz trzeba jego akcję potasować. Bardzo mnie zastanawia, czy już CGE uaktualniło na swojej stronie losowanie tych, bo oni tam mieli taką apkę do obsługi pączka. No ale teraz doszły nowe kafelki, nie? Te z akcjami pączka, no i ciekawe. Te fioletowe już były tam, one były tam już dawno. Te super trudne, ale nie było tych no specjalnych do planszetki. Nie sprawdziłem. Dlatego gramy na kafelkach po prostu. Dobra. Aha, no to ludziki niech sobie leżą. Ja swoją kartę i odrzuty. Kurczę, nie udało mi się. Przepraszam. Nie udało mi się usunąć tego strachu. Żadnego z tych strachów. O, omal nie dobrałem kolejnego. No i liczę na to, że nie trafią na wierzch tej talii mojej. Mam 2 karty kupione. Ja kupiłem samolot i oprócz samolotu kupiłem też coś jeszcze. Nie pamiętam już. Teraz się dowiemy, bo ją dociągnę. A, to za 1. Potem. Takie tanie. Dobra, dobieram 5 kart. Na moją rundę. Drugą. Jest samolot oczywiście. Jest ten zepsuty kompas. Dobra, te 2 kupiłem po prostu. I dostaliśmy strach. Kamień drogowskaz. To też kupiłem? O mój Boże. Nie mam płytki. I 1 złoty ruch. Ja mam tylko 1 z ruch tym. Ruch kręciołem tylko mam 1. To mało. Szkoda. Szkoda. Najpierw polecimy odkrywać. To na bank. Mam zniżkę samolotu. Mogę polecieć gdzie chcę. Mam 2 zniżki, więc pierwszopoziomowy to sobie po prostu odkryję, nie? Nie mam pomocnika, więc tej nagrody nie chcę. Zresztą to wszystko nie ma znaczenia, dlatego że pierwszy leci pączek. No to już. Zaczynamy rundę drugą. Pączuch zablokował mi pieniądze. Dobra, aha, jeszcze swoich nie zabrałem. Pączuch łakomy na pieniądze. Ja przed pierwszym swoim ruchem dociągam 3 kafelki pączka. Co on chce zrobić w tej rundzie? On najbardziej to by chciał kupić sobie brązową kartę, kupić sobie niebieską kartę i pójść lubką. No jakie są szanse, że on pójdzie odkrywać? Pewnie jakieś 86%. Jejku. Za dużo naraz. Te cele, które ma pączek do zrobienia, no to jest super. To tak. To są punkty z tego ma, nie? No to może wygrywać. I
Daje to do myślenia, mocno. Bo jakbym się nie przejmował tym, to byłby tylko wyścig o te pola i o to pole ewentualnie. Nie musiałbym iść tak szybko odkrywać. Polecę tutaj, po dwie płytki i jedną zamienię na grot. Tak zrobię. Użyję kamienia drogowskazu, nie dla jego efektu, tylko po prostu dla samolocika. I pójdę w to miejsce. I teraz dostanę dwie płytki i sobie zrobię jeden upgrade. Czyli wezmę po prostu płytkę i grot, bo ja sobie zrobię ten upgrade. Od razu. Cześć koty. I no i tyle, to była moja akcja. Aha, mogę jeszcze wziąć strach do odrzutów, żeby dostać czarną płytkę. Dzięki czarnej płytce będę mógł dostać pieniądza. No chyba, że pójdę tutaj wyżej i wtedy będę mógł skorzystać z kolejnej. No są kiepskie te rzeczy w sklepie. Nie chcę tego stracha. Nie, ja bardzo nie chcę tego stracha. Żeby było. Dobra, ja nie chcę tego stracha. Jedziesz, pączek, dobra, nie ma co knuć. Leć. No, pączek kupuje brązowy przedmiot. Najmniej punktów dający są dwa. Wybiera, patrzę od prawej do lewej. Podbierak zabrał. No niestety. I jako, że kupił tego pieniądza, dostanie płytkę z 2 punktami. No, no muszę go zacząć powstrzymywać. Dobra, to jedziemy teraz. Potrzebuję dwie płytki. To płyniemy tutaj, po płytkę po prostu. Nie? Dobra. Zagram aeroplan. Wystaw ludzika ze zniżką i jeżeli odkrywasz nowe stanowisko archeologiczne, to masz zniżkę też 2 samoloty, kompasy i ja pójdę tu po tę płytkę. Aha, też dostanę strażnika. No trudno. No trudno się mówi. Za jeden kompas, tak naprawdę, teraz jest zniżka, dobiorę sobie wierzchnie stanowisko archeologiczne, zabiorę tę płytkę w bonusie, na wszelki wypadek. To jest stanowisko, które daje mi strach, dociągam kartę i jeszcze lubię. Wiecie, jaką kartę dociągnę? Znaczy tak, dostanę nowy strach, to do odrzutów, dociągnę sobie kartę, o, nie, dobra, jest karta silniczka, to spoko, i jeszcze Lubin. Okej. Dobrze, dobrze. No tylko, że jeszcze tutaj strażnik stoi, nie? I strażnik tutaj wylądował. Słuchajcie. Takich co chce łódkę, kompas i grot. Mam łódkę. Ale wolałbym jej nie używać. Ale to dostanę tylko samochód. Ej! Pieniądze. Dobra, ale pokonamy go, pokonamy go. Trudno, stracę. Co stracę? Złoty obrót tym. Ajajaj. Tu już wolę dostać pieniądza. Chcę dobrać kartę i buta. Kurde, to jest trudne. No dobra, ja w każdym razie swoją akcję wykonałem. Z tego stracha dostałem paskudnego. Pączek leci. Pączek idzie zająć stanowisko z kompasami. No to wziąłby sobie to, no ale nie może tego wziąć, więc pójdzie na to takie standardowe. Idź. Okej, ja zrobiłem odkrywanie i Pączek miał to w nosie, że ja zrobiłem odkrywanie. Czy ja chcę teraz... Lupą chcę pójść. Brakuje mi grota, ale mogę odwrócić tę płytkę, zapłacić swoją płytkę. Nie grota mi brakuje, tylko płytki, nie? Żeby pójść z lupą do góry, zabiorę mu jego cel. A przy okazji dostanę kompas i jeszcze jeden kompas. O, 2 kompasy dostanę. No to super. To mi się podoba. Bo tu potrzebuję kompasa też. Dobra, to idziemy. Idziemy do góry lupką.
Płytka. Płytka zbożka. Nie, ja tę płytkę dostałem od razu przecież. Ja tę płytkę zbożka dostałem od razu i potem ona się obróciła i tutaj będę mógł dostać jeszcze nagrody. Na razie tego nie chcę. Dobra, czyli ja mam dwie płytki. Dwie płytki i grot. I idziemy do góry. Idziemy lubką do góry. W nagrodę dostaję kompas i kompas. Czyli dwa kompasy. I mam 3 kompasy znowu. I będę mógł kupić coś. Ale fajnie. Dobra. Co więcej, poszedłem lubką przed pączkiem. On już tej nagrody nie może zdobyć. Ok. Dobra, jest coraz lepiej. Teraz mi brakuje grota albo 2 płytek, żeby pójść jeszcze książką do góry i dostać pomocnika, z którego będę mógł dalej brać płytki. Albo groty. Albo... Okej. Albo wezmę tego, co daje łódkę. Żeby mieć łódkę na to. To też jest dobry pomysł. Pączek. Tymczasem Pączek. Pączek chce odpalić. Dobra, w drugiej rundzie odkrywa nowe stanowisko. Znaczy nie nowe, tylko ołtarz. Korzysta z ołtarza. I on jeszcze miałby odkryć nowe, ale on nie może odkryć nowe. Nie, on odkrywa po prostu najniższe. Nie to, na które mu lubka pozwala. No. I on kamienny klucz tam położył. Który jest potężny. On resetuje bożki z tej planszetki, żeby móc ich więcej razy użyć. O, ale on jest mocny, tylko ja nie mam czarnej płytki. Moja kolej. Mam 3 kompasy, tu się uzupełni sklepik i ja kupię kartę nie z upgrade'em i 3 pieniędzmi, bo mnie na nim nie stać, ale kupię za 2 kompasy boskich jeźdźców. I bossy jeźdźcy dają mi w nagrodę 2 płytki i mogę traktować przysługi strażników jak upgrade. A mam strażnika, który daje 2 łódki, więc może z tego też skorzystam. Ciach, 2 płytki dostałem. I uwaga, kupiłem przed Pączkiem niebieską kartę. Pączek nie zdobędzie dodatkowych punktów w tej turze. Wprawdzie ja w tej rundzie. Wprawdzie ja zrobiłem zupełnie co innego niż chciałem. No ale tak czy siak. Pączka kolej. Pączek idzie lówką. Haha! Normalnie, wyprzedzam go. Pączek wchodzi lówką. I bierze z najwyższego stosu lewą postać. Ukradł. Ukradł kobietę od grotów. Moja kolej. Ja w swojej kolejce idę 2 płytkami i strachem. Idę książką. Tą drogą Pączek nie chodzi książką, nie? Idę książką. 2 płytki i but. Dzięki czemu dostaję w nagrodę pomocnika i tym pomocnikiem będzie ten facet, co ma łódkę. On ma łódkę i pieniądze. A z drugiej strony będzie miał 2 kompasy albo 2 łódki. I ja liczę na to, że go upgrade'uję. Po prostu będzie miał 2 kompasy i 2 łódki. Okej. Dobra, pomyślimy. Zaraz. Zrobiłem akcję. Pączek. Ciach. Pączek idzie zająć się Lubiny. Dobra. Za dużo myślę. Nie ma to sensu. Ja nie pokonam stwora, bo nie mam grota. Dobra, czyli tak o, ja odpalę szary obrót kółkiem. Szary obrót kółkiem o 90 stopni daje mi pieniądz albo auto. Wezmę pieniądz. I teraz tego nie uzupełniłem i tego nie uzupełniłem. Może coś w sklepiku jest ciekawego. Niebieski i... O, jakie to jest mocne.
No chyba nie jest aż tak mocny, ale jest niezły. Bo jest wszechstronny. 2 pieniądze kosztuje. To ja bardzo chcę iść brulionem. Dobra, to ja w tej turze idę brulionem. Bo mam plan. Płacę mojego rubina, żeby brulion szedł tutaj, co mi da czarną płytkę. I teraz pączek. Pączek kupuje niebieską kartę, najwięcej punktów dającą i patrzę od prawej. Dobra, wziął tę. Kupił sobie tę. Uzupełnimy sklep niebieskich kart. 2 pieniądze, aby się zagrać tę kartę z ręki. No, ona nigdy nie będzie zagrywana z ręki. No ale to chociaż 2 pieniądze daj. Dobra. I ja teraz mogę za czarną płytkę odpalić tę kartę, która da mi usuń kartę, dobierz płytkę, usunę strach. To jest super. Dobra. Czy ja tu korzystam z tego po raz drugi? Korzystam ze złotej zdolności gościa, który się odkrył właśnie. I on ma usuń kartę, dobierz płytkę na złotym. Usunę strach ze śmietniora. Okej. No i dobiorę płytkę. Płytka będzie mi potrzebna zaraz, żeby wejść tu. Nie mam dubina. Tutaj. Kompas, płytka, bożek. Kompas, płytka, mam bożka. I pójdę sobie tutaj, dostanę kolejną płytkę. Czarną. Moment. Okej, tu mam statek, mam też kompas, ale nie mam grota, a grota mogę dostać gdzieś na upgrade'zie? Nie mogę. Ale na czarną płytkę będę mógł go cofnąć. Dobra, coś wymyślimy. To co, ja jako szybką akcję mógł wziąć ruch kołem, ale ruch kołem mi nic nie da. Bo ja chcę zrobić... Dobra, teraz w ogóle chcę zrobić złoty ruch kołem. Tam dostanę też but. Za pieniądze kompas. Za pieniądze rubin. Nie mam grota. Trudne. Dobra. Ruch złotym kołem. Znaczy na złotą zębatkę. Ciach. I tu mam dobierz kartę but. Albo kompas i samochód. Mam w nosie kompas i samochód w tym momencie chyba. Czy ja wezmę buta i dobieram kartę. Kolejny złoty. Dobra. I teraz... jeszcze akcję mogę zrobić, nie? Mam dostępnego buta za darmo. Nie mam grota, nie mam lubina. Grota nie zdobędę. Płytki i lubina też nie zdobędę. Statek. Płytka, grot sobie wezmę. Dobra. Czy ja tego wsadzę tutaj, żeby dostać grot? To też jest szybka akcja. A jako prawdziwą akcję wezmę tego gościa. Kliknę za statek, kompas i grot. I to jest mój zdobyty. To jest mój zdobyty strażnik, ale jeszcze nie obrócony. A ja do końca tury mogę wszystkie jego bonusy traktować jak upgrade. To mi nic nie da. Ale jak dostanę kompas, płytka, dobra. Ale nie mogę tu wejść. Najpierw muszę z tego skorzystać. Ale nie mam żadnej płytki. Aj! Ale już to... Nie, to on to zrobił. Mm.
Nie, podoba mi się. Podoba mi się. Ta gra. No dobra, nie wejdę już wyżej, niestety. W tej kolejce. Pączek. Twoja kolej. Pączek zajmuje miejscówę nagrody. Proszę bardzo. Ja. No nie wyczaruję, bo to mam tylko ruchy, a tutaj będę miał albo łódkę, albo... O, kurde, i tę łódkę nie musiałbym płacić tego, żeby mieć łódkę, no. A, tym bym... No, to pieniądz. Jest coś za jeden pieniądz? Nie ma. Jest coś za kompas jeden? Nie ma. Dobra, zagram szybką akcją to. Jest obrót i... No, kompasa wezmę stąd. Bo łódki nie chcę. I jako akcję zrobię sobie, wykorzystam tego gościa, żeby dostać, zabradować to nagrodę. O, i pas, mówię. Nie wymyślę nic więcej. Nie potrafię nic więcej wymyślić. Trudno. Pączek idzie zająć płytki. Dobra. Zajmij płytki. Pączek idzie w drugiej turze. Odkrywa nowe stanowisko razem z potworem. Dobra, odkryje stanowisko w górnym rzędzie najbardziej z prawej. O. No okej, to nie działa, bo to jest w zadatku. Ja muszę jakoś inaczej trzymać. Ale to działa. Ok. I tutaj mamy stworka nowego. I nowy stworek to jest. O, to wielka modliszka jest chyba ta nowa. O, 2 aut wymaga. Nie, daje 2 auta. Wymaga auta, żeby ją pokonać. I kompas i lot. A co tu się robi? Odświeża się srebrnego pomocnika. Ok. Czy korzysta się ze zdolności pomocnika? A, czekajcie, bo Pączek zabrał kompas stamtąd, nie? Masz Pączek kompas. Srebrny z ptaszkiem. Co to oznaczało? Weź. To nie jest przygotować. Użyj zdolności po prostu. Użyj zdolności srebrnego syna. Dobra, Pączek, twoja ostatnia płytka to pokonaj stwora. No, pokonałeś stwora od razu. Brawo, Pączek. I jakbyś nie mógł pokonać stwora, to byś... A czekaj. A, bo on jak odkrywał, tam poszedł, nie? Chyba. I to stworem zakrył. Dobra, a czy tego stwora pokonał? Tak jest. Koniec rundy. Koniec rundy drugiej. Szybkie sprzątanko. Przedmioty znikają. Artefakty znikają 2. Perło idzie o 1. Przedmioty suną. I wyszedł jeden nowy. Artefakt. Drugi nowy artefakt. I jest nowy artefakt. Przeprowadź badanie ze zniżką Lubina. No tego lubimy, nie? A nowy przedmiot to Sito. Już dobrać kartę i odwrócić kartę do 2 razy. No i jest pieniądze. No to nic atrakcyjnego. Nie dziwię się, że jest takie tanie. Posprzątamy Pączka talię. Jedną i drugą. I będziemy klikać dalej. Ludziki zabierzemy i to wszystko. Trzecia runda. A, słuchajcie, wiecie co ja dostaję w trzeciej rundzie? Ja dostaję małpkę. Ten się odświeża.
Małpkę dostanę. To super. I dostanę 2 nowe rybiki. Znaczy dostanę 1, ale do wyboru. Dobra. Pączka misję. Pączka akcję. Dla mnie. 2 nowe na początku rundy. Płytki do wyboru. I dobierz kartę z Natalii albo kompas upgrade. I małpkę. Dobierz kartę z Natalii, czyli kupioną najświeższą, tak? Eh, no znaczy jakbym poszedł tym brylionem jeszcze raz, no to 2 efekty z tej karty. To będzie dobierz kartę, zniszcz kartę, albo... Już na jednym kolorem dobieranie. Nie, ja wezmę kompas upgrade i sadzę go tutaj, będzie od razu gotowy do użycia. Jak dobędę trzeciego asystenta, a to zrobię już tutaj, prawdopodobnie, to będę w stanie zamienić tę swoją kartę na... Była karta, nie? Która mówiła, że zamiast szarego ruchu to dobierz kolejną złotą zębatkę. Podobają mi się te zębatki. Dobra. Ponadto przetasowane. 5 kart dla mnie. Mam już 2 zębatki. Czy teraz będę kręcił zębatką? Dobra, oczywiście jest strach. Jest drugi strach. Masakra z tym. Masakra z tymi 2 strachami. Pączek gotowy. Ja gotowy. Pionki. Jeszcze nie gotowy. Pionki gotowe. Runda trzecia. Pączek. Startuje. Zajmuję kompas. No i co zrobić? No zajął to zajął. Gdzie masz tego ludzika? A, moment. Najwyższe kompasy to są te. Nie ma kompasów wyżej. Okej. Moja kolej. Grywać nie mogę. Mogę zakręcić sobie złotą zębatką. Dostanę albo pieniądz i pływanko, albo kompas upgrade. Lubin. Kompas upgrade to Lubin. Kompas upgrade to Lubin. Samolotem mogę odkryć po prostu kawałek, ale to kosztuje ten. Mogę samolotem polecieć po prostu. Po 2 płytki upgrade. 2 płytki. To z upgrade'u nie skorzystam. Jeszcze czarną płytkę bym wziął, nie? A czarnej płytki potrzebuję, żeby to zrobić. I żeby móc pójść tu. Kompas, płytka. Boże, co mi to da? To mi da kolejną czarną płytkę. Nie, ja chcę iść tutaj. No to pytanie, czy ja chcę iść po nowego gościa, czy zużyć stanowisko i je spalić? Dolna... Nie, srebrna zdolność tutaj jest na planszy. Dowolnego pomocnika. 3 pieniądze, usuń kartę, dobierz płytkę. Usuń kartę, dobierz płytkę. Nie? Za samochodzik. Mam jakiś samochodzik? Czyli tym samolotem będę mógł polecieć.
Będę miał 2 płytki wtedy. Grotów mi braknie. Dobra, jedziemy. Lecimy samolotem. Lecimy samolotem na to pole. I to pole daje mi pieniądz. Płytka, dowolna zdolność srebrnego asystenta ze sklepu. Tam mamy widocznych. Usuń kartę płytka, 3 pieniądzory albo 2 kompasy. 2 kompasy też pozwolą mi odkrywać. Zara. Usuń kartę, to będzie strach. Dobierz płytkę. I zrób upgrade, tak? Nie. Nie, to tyle. Teraz jak pójdę książką, no, będę mógł go kupić po prostu. Albo kobietę od kompasów kup. A co chce Pączek robić w ogóle? To jest pytanie, nie? I ślubką. Kupić brązowy przedmiot. Albo wystawić gdziekolwiek ludzika. To ja wystawiłem gdziekolwiek ludzika. Nawet mi się udało mu zablokować. Bo teraz jego tura. Ja poszedłem. Dostałem bonusy. Pączek. Idzie groty zająć. Dobra. Najwyższe groty dostępne. Tu. To teraz ja. I ja. Jak tym jeszcze nie ruszam. Chcę wjechać do góry. To może pójdę po te 2 płytki, nie? Nie, bo nie będę miał Rubina. Okej. Czy ja zużywam złotą kartę, żeby obrócić swoje koło na złotego ząbka, dostać złotą nagrodę? Kompas i dobierz kartę. Płytka za 2 płytki. Dobra, to nie była akcja, to była szybka akcja. Teraz mógłbym płytkę zapłacić, żeby dostać 2 płytki. No, okej. To nie głupie. Chyba, że pójść najpierw tą lubką, nie? Zanim on pójdzie. Trzeba coś kupić tam? O, za pieniądze. Mam dziś potrzeby pieniędzy? Jeszcze nawet nie wiem. Jak pójdę tam, to nie odkryję. No ale brakuje mi kompasa, żeby odkrywać. Ale wezmę trzeciego gościa, który daje kompasy. Potrzebuję 2 upgrade'y jeszcze. To będzie tylko 1 upgrade. No chyba, że tu popłynę. Dostanę kartę i Lubin. Wtedy mi wystarczy tylko 1 upgrade. Stracha dostanę. No trudno, dobra. To ja zużywam tego gościa. Szybką akcją jeszcze. I teraz wysyłam chłopka tutaj, co daje mi strach. Dociągam kartę. Pięknie. I dostaję jeszcze Lubin. O, to była moja akcja. Teraz Pączek. Pączek idzie zająć pieniądze. Tu mi trochę Pączek chyba ułatwia. W sensie nie ten. Pieniądze najwyższe dostępne są. Nie robił tych akcji akurat, nie? A ja oczywiście jestem kupiony jak co chwilę na tych akcjach i w ogóle robię coś innego niż bym chciał. No ale zrobię to. Po prostu to zrobię. Zapłacę butem, grotem i rubinem. Żeby wspiąć się lubką tutaj. Co daje mi... A, to jest upgrade, który muszę wziąć teraz. Ale moment, bo ja mogę wziąć sobie ludzika. To jest srebrny ludzik.
Ja wezmę sobie ludzika, ale to jest no nie ten ludzik, którego bym chciał mieć. A nie, no mam 2 płytki jeszcze, dobra. I upgrade. I upgrade z upgrade'em zrobię sobie grot. Aż mi płytki brakuje, cholera. O nie! A dobra, mam płytkę na 2 płytki w następnej kolejce do zagrania. Dobra, okej. Pączek. Wykonałem to. Jeszcze kartę muszę kupić. Jeżeli on teraz nie kupi karty, to jeszcze kartę kupię. Pączek idzie zająć Lubiny. Mhm. Pączek sobie zajmie Lubiny. Tu są najniższe dostępne Lubiny, ale się przetasowało. I teraz ja za 2 pieniądze za 2 pieniądzory kupię sobie to. I kładę to na notatnik. Dobra, sklepik się uzupełni. Aha, jak mówiąc to, co kupiłem, to miałem na myśli dziennik profesora Kutila. On daje różne efekty, będę już mógł z 2 różnych efektów korzystać, bo moja książka za moment będzie na 3. poziomie. Dobra. No i tam kilof wyskoczył. Jest ok. Teraz Pączek wziął Rubina. Ja kupiłem kartę. Pączek. Aha, kupiłem kartę. On już punktów nie zdobędzie. Pączek. W 3. rundzie odkrywa nowe stanowisko. Na samej górze, pierwsze z lewej. Znalazłeś. Odśwież chłopka. Dobra, to możesz zbierać. I stanowisko, jakie nam znalazłeś, to nie działa. Nie wiem, co zrobić z tymi stanowiskami archeologicznymi, które są z kampanii. Ewidentnie. Co tu mamy do wyboru? Kompasik i skorzystać ze złotej zdolności. Chłopka. Dobra. Chłopka w sklepie generalnie, nie? To co? To ja mogę się teraz bawić? Potrzebuję kompas jeszcze jeden. A żeby zdobyć kompas, zagram za jeden nie kompas, płytkę potrzebuję. Zagram za jedną płytkę tę kartę, która mówi dostań 2 płytki. Czyli dobieram płytkę tak naprawdę. Pączek. Kupuję najtańszy, najmniej punktów dający przedmiot, licząc od prawej kupię sobie kilofa, bo on daje 1 punkta tylko. On nie patrzy na ceny, patrzy na to, ile punktów dają przedmioty. Jego cena nie interesuje. Jest coś potężnego. Wybierz 2 różne za 4 pieniądze. No ten pas jest super. Oj, tam jest dociąg kart i odświeżanie pomocnika. No ten pas jest super. Jakie są szanse na zdobycie tego pasu? Mogę teraz wziąć. Dobra, idźmy tą książką naszą, co? To sobie jeszcze ulepszę gościa. To nawet skorzystam z gościa, zanim go ulepszę. To co, z małpy? No. Dobra, to ja korzystam z małpy. Małpa daje mi ruch słabszą zębatką. Wezmę sobie stąd pieniądza. Następnie skorzystam z mojej karty, z mechaniki pojazdowej, żeby skorzystać z tej lepszej zdolności, albo wziąć kompas i auto. Tam jest też Bożek, który pozwala przeprowadzić badania ze zniżką Rubina. Ale ja chcę książką mi do góry. A książka nie chce Rubina. No to wezmę kartę i bucik. Nie mam guzików, żeby skorzystać. A nie! Za szybko samolot dobrałem. No to był błąd. No. Ja mam 1 pieniądza tylko. Ja nie wiem, dlaczego ja myślałem, że ja 4 pieniądze nazbieram. Mogę jeszcze skorzystać z tego, no to kompas sobie wezmę. To sobie przekręcę. Ciach i wezmę kompas.
Wezmę kompas, małpka mi jeszcze jeden obrót zrobi i jeszcze jeden upgrade mi da i nie będę miał co zupgrade'ować. No to wezmę pieniądze drugiego wtedy ze złotej. O, za jeszcze jeden kompas, kupię sobie to. To wydaje się mocne. Mam czarną płytkę? Nie mam sobie czarnej płytki. No ale ja... 3 karty to są. No. Dobra, i w takim razie w końcu zrobię dużą akcję. A mianowicie... zapłacę... Tego nie widział. Teraz... O, pokręciłem kółkiem. Zapłacę 2 płytki i grot, żeby moja książka weszła o 1 do góry. Grot, 2 płytki i ulepszę sobie jednego z moich pomocników i to będzie małpka. To będzie małpka. I teraz z małpki, no złotej akcji nie wezmę, bo nie mam żadnego surowca do ulepszania. Dobra, zobaczymy co Pączek zrobi jeszcze w międzyczasie. Pączek w trzeciej rundzie dokłada płytkę swoją pod najwyższy możliwy kafel. Dobra, ale on płytkę ze sklepu kradł. Ok, dołożył płytkę, no on dostaje nagród z tego. To ja. Mam 1 000 000 kompasów. Samolot, ale to nie chce 1 000 000 kompasów, on tutaj chce płytkę grot. Mogę dostać grot za 3 kompasy. No 4 pieniędzy nie nazbiera. No bo przeprowadź badania. No kurde, szkoda mi tego teraz kupować. A jak kupię cokolwiek innego, to... Czy ja mogę jeszcze jeden kompas zdobyć? Mogę zdobyć jeden jeszcze kompas. Zdobędę kompas od tej pani. Mam teraz 4 kompasy i kupię sobie tę kartę. W dowolnej kolejności różnych asystentów srebrną i złotą odpal zdolność. Dobierz kartę z Natalii. Albo 3 pieniądze, albo płytka usuń kartę. Płytka usuń kartę. I pieniądze? No bo karta z Natalii, że ja pamiętam co tam kupiłem. Pamiętam. 2 różne rzeczy Dobra. Kupuję to. Za 4 kompasy. Za 4 kompasy kupiłem. Odpal w dowolnej kolejności srebrną i złotą zdolność 2 różnych chłopaków. I ci chłopacy to są, słuchajcie, tak. 3 pieniądze na złotych zdolnościach. Usuń kartę, dobierz płytkę i ja to wezmę. Albo dociągnij kartę z Natalii. Aha, bo ja na dnie talii mam profesora Kutila, nie? A ze srebrnej zdolności w takim razie co wezmę? Strachigrod? Kurczę, tu jest płytka i ten. Płytek mi brakuje coraz bardziej. Jeszcze bym stracha usunął. Mam stracha jeszcze jednego, nie? Aż nawet mam 2. Kompas po prostu? Myślałem, że dużo pieniędzy kupię i jeszcze kupię sobie pas wojskowy. No i tak zrobię. Dobra. Ze złotej zdolności skorzystam z tego. Kupię sobie pas wojskowy. Za 3 plus 1, 4. Na dno. A ze srebrnej zdolności wezmę po prostu kompas. Wezmę po prostu kompas. I ja nie zapłaciłem oczywiście 4 kompasów, więc miałem jeszcze jeden. 4 kompasy. Są 4? Są 4. Poszło. Ok. To była moja akcja. Akcja kupowanie. Karty. Nie wespnę się już wyżej, ale to następna runda. Dobra, Pączek idzie lupą i kradnie gościa. Idzie lupą. W lewo czy w prawo? W lewo. Do mnie przyszedł.
i kradnie gościa pierwszego z lewej w najwyższym stosie, czyli tego od pieniędzy. Tam zawinął. Pojawia się tam nowy gość, który daje kompasy albo groty. Okej, no to ja. No ten aeroplan się do niczego nie przyda, to się do niczego nie przyda. No ja jeszcze małpę bo odpalę, nie? Kurde, ja miałem tę płytkę wziąć. Miałem wziąć tę płytkę, żeby móc ją upgrade'ować małpą. Mm. Mm. Co, nie zużyję małpy? No nie mogę nie zużyć małpy. Zużyję małpę. Nie wiem, to... No kompas upgrade nic nie daje. Skoro kompas upgrade nic nie daje, no to mam do wyboru albo kompas, albo pieniądz i łódka, która też nic nie daje. Nie? Pieniądz? Czekajcie, uzupełnię to. Bo może za 2 kompasy coś kupię. No bo za jednego pieniądz. No bierz kartę, użyć kartę też nie jest aż takie głupie. I to uzupełniamy też. No za 2 kompasy nic nie. Ale za pieniądze mogę. Czyli co, wezmę pieniądze. I łódkę. Mam pieniądze i mogę kupić to, co daje pieniądze i dociąga, odrzuca kartę. To w sumie nie jest aż takie złe. Dobra, kupię to. To była moja akcja. Pączka akcja. Zajmuję płytki. Najwyższe dostępne płytki są tutaj. Pączka akcja kolejna. Kupuję artefakt, który daje najwięcej punktów. Ten, co daje 2 punkty. I pączka akcja ostatnia. Pokonuje stwora, jeśli jest. Jak nie, to idzie lubką. Tu muszę uzupełnić sklepik. Nie pokonuje stwora, więc idzie lubką. A w którą stronę? Na pierwszą kartę popatrzymy. Od prawej do lewej. Czyli tu. Wyprzedził mnie pączuch. Ja spasowałem, jeśli to nie było oczywiste. Szykujemy się do rundy 4. W 4. rundzie. Co się dzieje? No. Nie wiem, walczymy dalej. Ścigamy się dalej z pączkiem. Tak o, jego kapę akcji trochę już przetasowałem. Będziemy działać. A ja tutaj dostałem czarną, ja skorzystałem z tej czarnej płytki na bank, nie? Coś tam wykombinowałem, żeby też brilionem przyjść, ale to w zupełnie inny sposób musiałem do tego dojść, tak naprawdę potem. No. Fajnie było tego bożka odzyskać, żeby móc z niego skorzystać jeszcze raz. No okej. Akcje zresetowane. Co tu mamy? Cele pączka. I jest tylko 5. I widzimy 5 czy 6? 5. I widzimy 3 w każdej rundzie. No więc nie będą się powtarzać. Cały czas się będą powtarzać w kółko, ale uważam, że to jest świetny dodatek. Naprawdę, ta modyfikacja trybu solo mi się bardzo podoba. Ja gram przez to bardzo nieoptymalnie. Co sprawia mi fajne. Dobra, kasujemy sklepiki. Brązowy, niebieski. Runda 4. Jeden przedmiot. Jest teodolit. Mysz, jakieś kompasy za ludziki, które masz wystawione na planszy. Dobra. Raz, 2. Postaw ludzika na zajęty. Aha, i aktywuj to stanowisko dwukrotnie. To są niebieskie. 3 płytki albo jeden upgrade za każdego bożka na twojej planszetce. Czy jeszcze niewykorzystanego, podejrzewam. Dobra, aktywuj 2 razy. Aktywuj stanowisko ekologiczne dowolne
pierwszopoziomowe z potworem, strażnikiem, czyli taki, który jeszcze, no to jest całkiem niezłe. Chyba. Przyjrzyj całą swoją talię. Odłóż wszystkie karty strachu. Następnie zachowaj maksymalnie 2 karty, a pozostałe odłóż. Dobra, nie urywają te karty. Nic. Aktywujemy pomocników i Pączek jedzie pierwszą, pierwszą swoją. Pączku! Ciach! Po rubiny. Proszę bardzo. Najwyższe rubiny są tu. Mam z dociągiem karty. Okej. Teraz zobaczymy, co Pączek chciałby wykonać w swojej kolejce. Jakie masz cele? Masz cele. Wykonaj akcję. Wykonaj akcję. Lubką pójdź. Wykonaj po prostu postaw ludzika i już dalej nie patrzymy. Kup przedmiot. Ten cel postaw ludzika jest dla mnie mylące jest to, że tam są 3 ludziki. Może ja to źle zagrałem w poprzedniej rundzie. Cele. Umieść na planszy odpowiednią liczbę archeologów jako pierwszy w tej rundzie. Przeciwnik musi mieć na planszy 3, a ty musisz mieć 2. No, coś mi się wydawało, że to jest trochę trudniejsze. No dobra. Czy on będzie miał 3, zanim ja będę miał 2? Nie wiem. Czy ja chcę kupować przedmiot? Chyba nie, chyba mu tu oddam te 2 punkty. To odpuszczam i no i lubką pójdź, nie? A ja lubką potrzebuję grot rubin. To daleko mam do tego. Chyba że popłynę i będę zwiedzał. Dobra, zobaczmy jakie ja mam karty. Tego jeszcze nie zrobiłem. No małpa może raz się przekręcić. Ale może będę miał tę kartę, co odblokowuje mi 3. ząbek. To by było spoko. Dobra, no byle nie strachy. Przecież ja nie wiem, czy ja nie dociągnę same te karty, co kupiłem w poprzedniej kolejce. Bo dużo. Tak. Raz i 2. Jest płata zespołowa. 4, 5. Mam mocne karty. Mam mocne karty. I to zaczniemy od pierwszej mocnej karty. To jest. No, przestanie być szybką akcją, niestety. Pracę zespołową zrobimy, czyli moja pani mechanik razem z małpką usprawią silnik. Zagrane. Mamy z boku przygotowane 2 zębatki złote, bo jest ich 8 łącznie. I te 2 były na bok odłożone tylko po to, żeby ta karta mogła je odpalić. Dobra. Płytka samolot. Pieniądz z... Co tam jest napisane? Aktywuj zdolność dowolnego bożka leżącego na planszy. Dużo jest bożków. I będzie dużo bożków. I daje to jeszcze pieniądza. I ja to biorę. Pam. I wsadzamy sobie tutaj. I to była moja akcja. I ta karta się usunęła. Nie ta. Praca zespołowa. Usuń tę kartę. Dobra. Pam. Usunięta. Pączek. Twoja kolej. Pączek idzie po groty. No, coś czuję, że Pączek zdobędzie więcej niż... Gdzie są groty najwyższe dostępne? Nie ma grota. No to Pączek idzie po groty. No a on zaraz wypełni to, że 3 wystawi, zanim ja w 2. Bo ja chcę się przygotować na dobrą turę. Co my tu dalej możemy robić jeszcze, słuchajcie? Dobierz kartę, usuń kartę albo kompas i biorę 2 efekty, bo jestem na 3. piętrze. Tu są 2 różne efekty. Odśwież pomocnika. Małpa. Albo postaw na stanowisku za darmo
I aktywuj kafelek ze spodu, czyli ten sam, co wcześniej na niego patrzyłem, potem go odrzucałem. Z niebieskiej zdolności. Ja chcę to robić? Jako akcję? Jakąś losową rzecz? Przedmiotu nie chcę kupować. Mogę małpę odpalić. Małpa mi da bonus z bożka i bonusem z bożka może być karta albo strach i 2 płytki. A 2 płytki są mi mniej potrzebne niż by się to mogło wydawać. Najlepszy byłby grot i rubin, nie? No grota to ja nigdzie nie dostanę. Widzę strach i 2 płytki. Widzę jakiś upgrade. Dociąganie kart. Ok, albo dociągnij kartę. Nie mam jeszcze strachów, żeby usuwać karty. No to mógł wziąć kartę i kompas. Chcę dociągać karty. Co tam jeszcze jest pod spodem? Sito. Pieniądz i możesz dobrać kartę, odrzucić kartę do 2 razy. No ale też nie za bardzo mam co odrzucać. Jak dociągnę coś dobrego, to będzie problem. No, no. Wiem co. Jeśli ja skorzystam z małpy i wezmę bożka, który daje mi kary w postaci strachu, to potem dociągając karty będę mógł usunąć ten strach od razu. A mieć 2 bożki. Nie? Nie bożki, płytki będę miał 2. 2 płytki są mi potrzebne tylko do tego, żeby je upgrade'ować. Książką jak wejdę do góry w prawo, a tu będę musiał mieć bożka też odblokowanego. To dostanę, aha, stanowisko archeologiczne. Ta książka już do góry chyba nie za bardzo ma sens. Coś mi się tak czuje, że tą książką już wyżej. Punkty są 4, a potem jeszcze 3, potem 5. O. Kurde, więcej ta książka zaczyna dużo zarabiać tam na górze. Bo Lubka teraz zdobywa 3 punkty i potem 5 punktów i potem 31 jest dla pierwszego, który wejdzie. Ło kurde, i ten lupas do góry. Grot Rubin. Mogę dostać grota ze strachem. No i tak zrobię. Dobra. Czyli co? Małpka się zużywa, kręci kołem i daje mi dowolną nagrodę i pieniądza. Dobra, to ja wezmę pieniądza i dowolną nagrodę w postaci rubina. Jest rubin? Rubin ze strachem. Rubin ze strachem, to jeszcze strach muszę dostać. Ok, i to była szybka akcja małpki. A teraz zagram tę kartę. Zagram dziennik profesora Kutila. I on pozwala mi wybrać 2 efekty, bo jestem na 3. piętrze książką. Jednym efektem będzie usuń kartę, a drugim będzie dociągnij kartę. Pierwszym efektem będzie usuń kartę i to pójdzie strach. A drugim efektem będzie dociągnij kartę i mam kartę. Samolotem. Po prostu mogę gdzieś polecieć tym samolotem. Bo chyba do tego nawet wiem, gdzie polecę. Po płytki i upgrade. Dobra. Ponczuch. Ponczuch, co żeś Ponczuch wymyślił? On idzie po kompas i zrobił swoją misję. Nie masz ludziki. Idzie po kompas. Najwyższy kompas. I wystawił 3. ludzika, to znaczy, że wypełni tego questa zakryjemy i damy Pączkowi 2 punkty.
V. Masz 6 punktów. Złodziejaszku. To teraz ja. Dobra. Czyli co? Siadamy w samolot. Z tej karty. Ciup. Lecimy. Najpierw dostajemy 2 płytki i upgrade. I teraz pytanie. Czy łatwiej mi będzie zdobyć rubin? Czy łatwiej mi będzie zdobyć grot? Bo nie wiem, czy upgrade zdobyć po prostu. Raz, dwa, trzy. Tak? Pierwsze przekręcenie, drugie przekręcenie, trzecie. 3 razy jak przekręcę kręcioła, to i będę miał dobieranie kart, i będę miał małpę odświeżoną, to jest szansa na upgrade tutaj. I to będzie chyba łatwiejsze niż zdobyć rubin. W takim razie w nagrodę dostałem 2 płytki i jedną z nich upgrade'uję na grot. No i tyle. No a jak zdobędę inaczej, to zdobędę inaczej. Okej. To była... Co ja zrobiłem? Dlaczego ja to zrobiłem? Bo poleciałem tutaj. Teraz mogę dostać strach, żeby dostać czarną płytkę. Biorę czarną płytkę i strach. Okej. Mam co usuwać znowu. Dobra. Jedzie pączek. Tak, bo to była moja główna akcja. Pączek idzie po płytki. Dobrze mu zająłem to lepsze miejsce. To poszedł zająć to miejsce. Teraz ja. No i teraz pytanie, czy ja zagrywam pas wojskowy? Chyba tak. Dociągnę kartę i odświeżę małpę, nie? Dobra, zagrywam pas wojskowy jako akcja. Jako akcja, pas wojskowy daje mi kartę, no. I odświeżę małpę. Teraz pączek. Pójdzie tą lupą zaraz. Dobra, kupił sobie najdroższy, najwięcej punktów dający niebieski przedmiot. To będzie Sowi Bożek. Bo on daje 2 punkty. I uzupełnimy tutaj sklepik. Nie tą kartą. Znowu drogą kompasową przesunąć stwora jednego na drugiego. Jak to było to stanowisko. Dobra. To był pączek. Nie miał questa na to. Teraz ja. Wiecie co? Cofanko. Jedną na ile można, nie? Nie zamieniłem tego i płytki na grota. Tylko zamieniłem grot na rubin. Aktywuję małpę. Na szybciucha. Ciup, aktywowana małpa. Złota oczywiście. Daje mi dobierz kartę i masz but. To ja wezmę kartę i mam but. Moją kartą będzie złoty ruch. To jeszcze jednego ruchu mi brakuje. No to jako akcję. No co, wydać też żadną płytkę i mieć już ten grot po prostu? Czy sito? Już trzeci raz użyję tej karty. Ostatni raz. No daj mi grot i daj mi pójście do góry tam. I to mi da odświeżenie mojego potworka beznadziejnego. No ale to są punkty, nie? Tam jest dużo, dużo punktów na górze. Trzeba się śpieszyć. Bo pączek zaraz znowu będzie mnie gonił. I pójdę lubką. Dobra. Jako akcję wydaję czarną płytkę. Kładę ją na świątyni. Tutaj, pod starożytnym winem. Które daje mi pieniądza. I daje mi umiejętności jednego złotego ludzika na złotej umiejętności. Tego ludzika. Tam siedzi ludzik dający groty. Ten. Dobra. To wezmę sobie grota. I trzymam kciuki, żeby pączek teraz nie szedł lupą. Poszedł. Pączek idzie lupą.
Dogonił mnie. Wypełnił tego questa. Dostał kolejne 2 punkty. Wszystkie punkty weźmie. I jeszcze ukradł najwyższego i tego profesorka. Dobra. No nic, no to teraz już mi się nie śpieszy, żeby tam iść. Teraz już mi nie śpieszy. Dobra, to ja mogę pomyśleć na czymś innym. Tutaj mam przygotowane na chodzenie do góry. Surowce. Mam 2 płytki. Miałem tego bożka odzyskać. Dobra, nieważne. Małpa, daj mi kompas. Będę miał 2 kompasy. Jest te karty dociągać. Gdzie jest dociągnij karty? Tutaj, na tej akcji. Sito, gramy. Sito daje pieniądze. I pozwala, samolot dzięki temu będę miał. Pozwala mi dobrać i odrzucić kartę do 2 razy. Dociągam raz i odrzucam raz. I pytanie, czy ja dociągam jeszcze raz. To ja ten zepsuty kompas mogę wyrzucić. Dociągam jeszcze raz. I odrzucam. Dobra, użyj srebrnej i złotej zdolności. O tak. Kompas i robić za buta. A nie mam buta. O nie. No skąd ja wezmę buta? Nie od tego. Dobra. To była moja karta. Pączek. Pączek idzie pokonać stwora. Nie może, więc idzie lubką. Ja jestem zielony. Pączek wlazł. Wyżej ode mnie. Okej. Teraz ja. Kurde, kupić mu ten przedmiot taki? Mi się nie podobają te przedmioty. A te pieniądze na samoloty będę mógł wydawać. Dobra, to ja za płytkę mam płytkę, płacę płytkę i skorzystam z medalionu przyjaźni. On mówi, odpal srebrną i złotą umiejętność w dowolnej kolejności z różnych asystentów. Dobrze, i asystentów mamy do wyboru. Grot albo za pieniądz Rubin. A po co mi to? Grot Rubin. Wejdę tu. I... może usuń kartę płytka? Potem 3 rubiny kosztuje wejście tam na szczyt. O mój Boże. Już ciul z tymi strachami. Jej, takich już nie wyciągnę. Dobra. Czyli srebrną zdolnością będzie kompas, a złotą zdolnością będzie zabuta rubin. Buta wezmę od tego pana, więc dostanę rubin i dostanę 1 kompas. Ciach. No okej. To dalej robimy. My na razie nic, bo teraz pączek. Pączek idzie zająć pieniądze. Ten to jest uparty. Pieniądze. Najwyższe pieniądze są tutaj. Cały czas się czaiłem, żeby polecieć samolotem, coś odkryć, może jakiegoś stwora, no ale nie mam tej karty ze zniżką, nie dociągnąłem jej. No. Żeby pójść teraz do góry, ja potrzebuję Grot Rubin. Dobra, ja pójdę do góry. Grot Rubin. Płacę Grot Rubin. Pójdę do góry. Dostanę odświeżanie stwora. I... to tyle. I to tyle w tym momencie, ale mam kartę, która mówi, że w tej rundzie możesz traktować przysługi strażników jako upgrade.
To się może przydać. Nie? Udam sobie z tego Piotrowin i miał buta. Poszedłbym tu i mógłbym odpalić dowolne, niezajęte stanowisko, czyli nie mogę. Kompas, płytka, bożek. No, trzeba mieć bożka. Dobra. Dobra, pączek. Pączek, pączek, bo ja poszedłem do góry. Pączek kupuje przedmiot. Za 1 punkt, patrząc od prawej. Ciach. Kupił i wykonał questa na kupowanie przedmiotów. Co daje mu, jak się łatwo domyślić, kolejne 2 punkty. Ale mu dużo punktów dałem teraz. No i pytanie, co ja chcę zrobić. Nie dociągnąłem kart od maszyny, więc nie dojechałem do tego upgrade'u. Niestety. Mogę za 1 płytkę wziąć 2 płytki i traktować przysługi strażników jako upgrade. I to zrobię. Czekajcie, mogę wziąć kompas od tej baby. I polecieć po upgrade. Ale to najpierw za płytkę wezmę 2 płytki. Dobra, to jest moja akcja. Za płytkę wezmę 2 płytki. To była moja akcja. Pączek. Bo ja tu jeszcze odkryję sobie. Tak mi się wydaje. Pączek w 4. rundzie odkrywa stanowisko archeologiczne 2. poziomu. Pierwsze z prawej. Dostaje. O, kompasowy już też nie wchodzi. Dobra. I ono będzie z potworem. Dobra, czy on już zabijał potwora? Chyba już zabijał w tej kolejce. A ja coś miałem, jakąś kartę, coś tam od potworów, nie? To jest mi potwora, a ze stanowiska, które ty zajmujesz. Ajajaj. Tom Rubin jest kolejny. Kurczę, to jest... Ale ja tam w 5. rundzie pocisnę. O, symboli. No dobra, łódkę mam na tym gościu. Ale tam będę jechał po Rubin. Na bank. Zaraz. Mapka mi daje kompas tak naprawdę. Ta babka mi daje kompas. Mogę płynąć. Nie mam łódki, żeby popłynąć. Za 2 pieniądze mogę kupić samolot. Dwie płytki dostałem, tak? Dobra, to od dziewczyny wezmę kompas. Mam 3 kompasy. Nie wiem, czym ja zapłacę temu stworkowi. Może się uda i przyjdzie jakiś przyjazny. I teraz jako akcję chcę... No nie mam 2 kart z butami. Zaczekajcie, mogę nie brać kompasu, tylko z tego wziąć łódkę. Po prostu. Nie będę musiał płacić. Dobra. Czyli tak, zużywam tę kartę, żeby przekręcić kółko. No tam nie ma złotego bandziola, więc wezmę sobie tylko jedną nagrodę i to będzie łódka. I tą łódką z 3 kompasami chłopek popłynie tutaj. A nie będę miał kompasów na to, żeby zrobić i nie mam żadnej płytki. Nie! Źle! Dobra, zobaczymy co znajdziemy. Tu znalazłem upgrade w ogóle od razu, nie? No, jestem 8. A mam płytkę. Ale mi się udało. Nie udało mi się jeszcze. Dobra, dostałem ten upgrade. Znalazłem płytkę i grot. To jest naprawdę nieźle. Płytkę i grot. I zaupgraduję sobie od razu płytkę na grot. Mam 2 groty, mogę iść do góry. Mam płytkę. I spotkałem kolegę. Nie tego. To nie kolega. Chodź tu stworku. Teraz stworek, który chce 2 pieniądze i grot. Ekstra. Brakuje mi grota. Ale mogę tym... Jest okej. Pączek, co robisz? Więcej ruchów niż Pączek zrobiłem. Pączek w 4. rundzie korzysta z najwyższej dostępnej
dla siebie płytki, V, to skorzystał i teraz na najniższej uzupełnia i też oczywiście ją oznacza. Więc on kupuje, którą kartą kupuje? Tę najbardziej z lewej. Kurde, to jest ta, z którą ja chciałem kupić, odkryć. No dobra. To jest karta, która pozwala przesuwać potwora ze swojego stanowiska na niezajęte stanowisko bez potwora i aktywować to stanowisko. Na niezajęte? No dobra. Pączek to znalazł i... Czekajcie, bo on tę płytkę dołożył z zasobów, a nie ma dołożyć z zasobów, tylko stąd. Skorzystał z tego i odkrył to. Korona strażnika. Jaki wyszedł nowy niebieski przedmiot? To nas interesuje. Nowym niebieskim przedmiotem jest przemieść swojego gościa na inne stanowisko, ale tylko z tego bazowego, startowego. Były stanowisko archeologiczne pierwszego poziomu ze stworem. Dostanę płytkę i grot. Za czarną płytkę. Zaraz będziemy o tym myśleć. Ja przede wszystkim w pierwszej kolejności wydaję, co tam jest napisane? Płytkę i 2 groty. Płytkę i 2 groty. Pędzę na szczyt świątyni. No dobra, prawie. Włażę tutaj. Dostaję w nagrodę czarną płytkę. I mogę sobie wybrać albo aktywować wierzchniego gościa srebrnego. Tego nie chcę. To wezmę sobie pieniądz albo kompas i to będzie kompas. Czy ja wyczaruję sobie grot w jakiś sposób? Tu miałem upgrade. Skorzystałem z tego upgrade'u, skorzystałem, żeby wejść tutaj. Ja nie potrzebuję już grotów, ja potrzebuję 3 rubiny po prostu. To ja się wstrzymam z tą czarną płytką. Po prostu jej nie wykorzystam w tej rundzie. Pączek już skończył, bo go spasował. Pytanie, co ja robię z moimi zasobami? Czy ja chcę kupić kartę? Nie? Tamtej też. Czy ja chcę pójść brulionem do góry? Nie, bo nie mam kompasu. Czy ja chcę wykorzystać mojego bożka, żeby dociągnąć kartę? Czy ja chcę przywrócić swojego bożka z powrotem do skrzyni? Mógłbym z bożka zrobić sobie drugi lubin. Najnormalniej w świecie. Wiecie co? Ja mówię pas. Nic z tego nie robię. Najwyżej to zrobię darmowymi akcjami w następnej kolejce. No, to nie będzie darmowa akcja, ale nie chcę tego cofać na razie. Ta czarna płytka. I tam i tak przewagi nie zdobędę. Aha, czekajcie, w takim razie muszę opłacić stwora potwora. A stwora potwora nie mogę opłacić, bo w tej rundzie mogę korzystać z przysług stworów potworów jako upgrade'y. Upgrade'uję sobie płytkę na grot. Zapłacę potworowi 2 pieniądze i grot. 2 pieniądze i grot, bo ten potwór tego właśnie oczekuje ode mnie. I jego biorę i teraz mogę nim zrobić upgrade. To nie za bardzo mam co upgrade'ować. Chyba że zużyję płytkę, żeby dostać rubin za pieniądze. Nie, żeby dostać grot. I ten grot od razu zaupgrade'uję. Będę miał 2 rubiny już, żeby wejść na szczyt. Okej. Zużywam grot, zużywam płytkę bożka, biorę grot. I ten potworek robi mi z tego grota rubin. O, koniec rundy. Sprzątamy. Sprzątanko. Ja zabieram swoje ludziki. To jest najprostsze. Pączek zabiera swoje. Za każdym razem w innej kolejności robię sprzątanie. Pączkową talię przepasujemy.
Bardzo dużo kart kupił. Piękny ponczuch. Dobra. Przetasujemy jego talię akcji. To jeszcze sklep uzupełnić. Odświeżyć moich chłopaków. A właściwie to chłopaka, dziewczynę i małpiszona. Jeden, 31 punktów jest za szczyt tej wieży. To jest niesamowite. I ponczuch tam wlezie, niestety. Ja też muszę tam wleźć. Ciekawe, czy się uda jakieś jeszcze dokupić, te płytki małe. Nie wiem. Kart mam nakupione. To jest niezłe. Mój Brurion jest w 4-punktowym miejscu. Jeszcze sklepik posprzątamy, może tu jakieś ciekawsze przyjdą. Tym razem karty. 5. runda. Wiecie co ja dostałem teraz? 4. kołowrotów. Co ja mam tu? Brązowe. Sluś, no teraz slusia mi dali, no. O. Przemieść ludzika z planszy na stanowisko namiocik i aktywuj je. Dobra. Jeśli nie masz kart na ręce, dobierz 2 karty. A w przeciwnym razie Rubin. No. No, te są dobre. Te są dobre. I... No, dobre są. Dobra, to co? Ja dobieram 5 kart. I tasuję moje spady. I jeszcze zobaczymy, jaką dostaniemy złotą zębatkę ostatnią. Nie wiem, czy mi się uda do niej dojechać, dokręcić, ale sprawdzimy. Dobra, tu jest talia. Mam 5 akurat? 4, to jeszcze jedna stali. Uwaga, stali, wiecie co wziąłem? Zepsuty kompas. No, 2 samochody dostałem. Tak naprawdę. Aeroplan, odkrywanie ze zniżką. Mam już 3, będę miał 3 albo więcej zębatki, więc złoty ruch zębatką, no i oczywiście strach, nie? Tak musi być. Ok. Teraz już się nie boję dobierania strachu i tak się nie przebrnę przez te talie. Nie przekopię. Dobra, to są moje karty na tę rundę, to są moje zasoby, coś tam, coś tam. I nowe nagrody to są, uwaga, usuń kartę płytka albo kompas płytka. Ja nie dokręcę tą zębatką. Wezmę usuń kartę płytka. Ten kompas już pod koniec chyba nie będzie miał aż takiego znaczenia. A płytka zawsze? Ja może usuń kartę, to jest punkt na pewno. Jeśli tam się dokręcę. A nie wiem, czy to się uda. Okej. Lecimy. Pączku? Czyli powinność. Pączek idzie od razu. Pierwsze co, to on się nie czai. On idzie kupić sobie strusia. Dobra. To jest tylko jedna brązowa karta, więc kupił strusia. Smacznego. Struś kupiony. Teraz ja. A ja, żeby móc cokolwiek zrobić, to najpierw muszę się dowiedzieć, co Pączek ma za misję. On chce kupić tak, niebieską kartę, on chce kupić brązową, no to tego nie zrobi. Do śmieci. On chce odkrywać i on chce iść lubką. Nic nie zrobię przed nim. Kompas upgrade. Nie mam co upgrade'ować na razie, bo... Czy nigdzie nie pojechałem? Aha, wiem co ja chcę zrobić. Ja chcę pojechać tutaj przede wszystkim. Mam buta. Mam statek. I... jeszcze bym chciał...
Auto. No, auto weźmiemy z tego. To buta nie muszę dawać. To jest auto z butem i statek od tego pana i płyniemy na to najlepsze stanowisko archeologiczne, które daje mi rubin i oprócz rubina jeszcze mogę skorzystać ze zdolności złotej któregoś z tych chłopków i tą zdolnością będzie dzida. To znaczy o, tam polazłem i skończyłem swoją akcję. I teraz pączek. Hop. Pączek idzie po złoto. Pączek idzie po złoto. Proszę bardzo. Jest wyżej złoto. Tu jest wyżej złoto. Mhm. To teraz ja. To ja szybko pójdę lubką moją, nie? 3 rubiny. Raz, dwa, 3. I za 3 rubiny wchodzimy na szczyt wieży. 31 punktów. I dobieram dwie. Jedną z tych dwóch nagród. Do wyboru mam. Wyciągnij kartę albo usuń kartę. Ja wybieram dociąganie karty. To drugie stawię dla pączka. On i tak nie skorzysta. Dobra, dociągam kartę. Nową kartą jest drugi staw. No okej. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz nowego? Trochę szkoda. To za świnia. Wlazłem na szczyt. Ale numer. Czy mi się bardziej opłaca iść teraz książką, czy nazbierać i kupić? Tam jest złota daje 11 punktów płytka, nie? Do tego trzeba pieniądze, 2 płytek, kompasu i grotu. Mam grot. I pieniądze. Mam czarną płytkę. Teraz ja? Pączek zrobił 2 akcje, też zrobiłem 2 akcje. Dobra, Pączek, leć dalej. Bo teraz nie ja. Pączek idzie po kompas. Najwyższe kompasy dostępne są tu. To ja moją trzecią akcją wydam czarną płytkę. Czarną płytką aktywuję nową miejscówę. I tą nową miejscówą będzie przesuwanie gościa na inne stanowisko. Splash na stanowisko archeologiczne pierwszego poziomu i odkrywanie, i aktywowanie. Czyli przesunę swojego gościa na stanowisko no chyba z 2 płytkami. I mogę odrzucić kartę z ręki, żeby dobrać czarną płytkę. Tak, dobra. Dostanę 2 płytki. I odrzucam kartę z ręki. Dobry strach, żeby dostać czarną płytkę. Super. Tak to wymyśliłem. Ta karta? Położyłem ją tam? Położyłem ją tam. Czyli to była moja akcja. Uzupełnimy tutaj sklepik. I kolejną akcją, którą będę mógł wykonać, to jest pióro. Umieść płytkę na swoje po przywodze i potem zapomnieć. Dobra. Pączek. Zaraz się będziemy zastanawiać nad tymi kartami. No bo... ale zamówiłem. Pączek kupuje najwyższej punktującą kartę niebieską. To jest ta. A czekajcie, ja mu już zabrałem to do zrobienia, ale on sobie teraz zdobył 2 punkty z tego. I płaszcz czynności jest jego. I 2 punkty też są jego. On tu już ma nazbierane chyba 12 punktów.
2, 4, 6, 8, 10, 12. To ja mu to zamienię. 2/6. Dwa. Tam te płytki mogą się przydać, bo zaraz będzie kolejne misje robił. Znaczy jeszcze jedną tylko zrobi. No ale dobra, teraz ja. Ja teraz odpalę jedną złotą zębatkę i drugą złotą zębatkę. Tak po prostu. Bo potrzebuję dużo. Czekajcie, mam czarną płytkę. Ja mogę pójść po 2 kompasy. Tym ludzikiem. Będę miał 4 i zniżka 2 i będę mógł polecieć aeroplanem. Tak zrobię. Za czarną płytkę. Jeszcze raz odpalę sandały tropiciela. Przemieszczę gościa z planszy na inne stanowisko bazowe na planszy i tam są 2 płytki. I dwie kompasy. Pam, pam. Jednego kompasu mi brakuje, tak? Ale to sobie od tej dziewczyny wezmę. To była szybka akcja? Nie, to była pełna akcja. Pączek. Pączek idzie po rubiny. No, odsłoniłem mu rubiny. Udało mu się. Więc może swojego ludka wystawić tutaj. Zajął to z powrotem. Teraz ja skorzystam z tej dziewczyny. Ona mi da kompas. Mam 4 kompasy i zagrywam samolot. Samolot mówi: wystaw ludzika z zniżką samolotu, a jeżeli odkrywasz nowe stanowisko, to masz jeszcze zniżkę 2 kompasy. Czyli mogę odkryć najwyższe stanowisko za 4 kompasy. Raz, 2, 3, 4. Do tego mam zniżkę samolotu, więc nie dostanę tego upgrade'u. Bo już ruch wykorzystałem. No dobra, no małpka zakręci złotym kołem. Jup. Jup. I zamiast wziąć tej nagrody z upgrade'em, to wezmę po prostu pieniądza i statek. Pieniądza. To nie jest pieniądz. Pieniądza i statek. Ten samolot daje mi. Ten samolot daje mi. Co? Samolot. Aeroplan daje mi samolot. A w tym miejscu wymagany jest 2 statki. Czyli mam samolot, statek z małpki. Zbieram te 2 bożki i dostaję kartę. Wyciągam kartę. I tą kartą jest za płytkę. Możesz traktować przysługi strażników. No dobra, ta karta jest beznadziejna. Znaczy, jest samolotem. Co mi się nie przyda. I teraz tak, o, mój ludzik popłynął tu. Dociągam drugopoziomowy kapel, który daje mi natychmiast pieniądz, grot, upgrade i karta. Pieniądz, grot. Czy ja strażnika poznaję? Niestety nie. Karta i jakiś upgrade. To upgrade'em będzie grot na Lublin. Grot na Lublin. No i strażnik do tego. Strażnik. Hop. Strażnikiem jest za buta i Lubin ptaszysko. No kurczę, za Lubin. No, wstręcił. Ale wstręcił. No dobra. No. Spotkałem go, odkryłem go. Jest pięknie. Ponczuch. Co chcę zrobić ponczuch? Ponczuch chce. Odkryłem. A ja pierwszy odkrywałem. Nie zrobisz tego ponczuch. Ponczuch w 4. rundzie. W 5. rundzie. Jest 5. runda. Odkrywa po prostu stanowisko drugiego poziomu i tam sobie idzie, ale tam nie ma strażnika. Więc pójdzie 2 razy lupą do góry. No niestety. Które? To bardziej po prawej. Odkrył. Zajął. 2 płytki. Jedna była z kompasem. No to są 2 płytki dające mu mniej punktów. Moja kolej. No ja pokonam tego strażnika. Mam strach, to będzie but.
I mam rubin. Teraz to 5 punktów, nie? A właściwie 6, bo jeszcze mi stacha nie da. Przejęta. Trzeba by było uzupełnić. Znaczy ja mógłbym wysłać tego strażnika, ale... Jest jeszcze to? Do przesył strażnika jest, ale ja nie mam czarnej płyty. Ach, ale by to było mocne. Dałbym mu 5 punktów, ale zabrałbym mu 11. Hej Japancja. Dzięki za followka. Dobra. Nie mam czarnego tego. To większość planów poszła się kąpać. Ale mogę iść teraz 2 razy silnikiem, nie? Pójdę 2 razy silnikiem. Pierwszy mój silnik, złoty silnik, odpali... Kręć się. Ciao. Pieniądz i dowolna nagroda z bożków widocznych. Wezmę pieniądze. No, strachów nazbieram co niemiara, ale tu jest bożek z 2 płytkami. Ja mam dużo płytek. Potrzebuję wprawdzie 2 płytki na to. Ale tam mi wygeneruje dodatkową płytkę, a to dobra. 2 płytki, pieniądz. Nie mam. Kompasów nie mam. To jest problem. Jest jeszcze bożek z kompasem? Nie ma. Jest bożek, który... Aha, czekajcie, ten jest jeszcze nieużywany. Odświeżanie stwora, a stwory dają upgrade'y. To będzie chyba najmocniejsze. Nie wychodzi na to samo, co grot po prostu. Dobra, to wezmę strach i grot. Strach i grot wezmę. Czy ja to wybieram? To nie pamiętam. Aha, za to. Grot i strach. No, tak. Trudno, zaminusujemy. Po prostu zaminusujemy. I to była akcja moja? Nie, bo to była szybka akcja. Kolejną szybką akcją. Czy ja chcę teraz dobrać kartę, czy ja chcę kompas mieć? Jak inaczej kompas zdobędę? Mogę dograć to za płytkę i dostać ze srebrnego kompas, a ze złotego usuń kartę, weź płytkę. To jest punkt, chyba że ze złotego wezmę, ale nie mam butów. Ale mogę mieć buta. To będę miał rubin. Dobra, tak robimy. Czyli najpierw zużywamy tę kartę. Ona ma w 3 ząbkach w pole zębatym ma złoty obrót. Złoty obrót da mi kartę i buta. Pamiętam o bucie. Kartę dociągnąłem, to jest kolejna niebieska karta. To jest kolejna niebieska karta, bardzo dobrze. O bucie pamiętamy, bo teraz buta wykorzystam zaraz, bo teraz zapłacę płytką za to. Płytką płacę za medalion przyjaźni. Wrzucę płytkę. Medalion przyjaźni daje mi złotą nagrodę jedną z gości ze sklepiku i jedną srebrną nagrodę. Srebrną nagrodą będzie pieniądz, a złotą nagrodą będzie płytka i usuń kartę. Nie, będzie but, którego wygenerowałem, zamienię rubina. Dobra, czyli kompas. Tą nagrodą będzie kompas, bo tam był kompas narysowany, ja nie potrafię czytać. I teraz buta zamieniam na rubin, czyli dostanę rubin. Brakuje mi płytki, ale to w następnej kolejce. Aha, ta karta zagra. I w następnej kolejce, słuchajcie, zdobędę 11 punktów. Taki mam plan. Pączek tymczasem. Wredny pączek. Wredny pączek idzie sobie płytki zająć. No dobra, to ty sobie chodź, pączku. Zajmij sobie płytki. Najwyższa płytka dostępna jest tutaj. Ale z lewej czy z prawej chcesz? Z prawej, dobra. Tutaj. Tak od tej strony jedzie. Dobra, zająłeś. Brawo! Teraz ja. Teraz ja za płytkę odpalę boskich jeźdźców. Boscy jeźdźcy pozwalają mi dostać 2 płytki. Ok. I od tej pory traktować wszystkie przysługi strażników jako
Upgrade. To się może przydać, ale przede wszystkim przydadzą się te 2 płytki. Zagram kartę. Teraz Pączek. Pączek pokonuje strażnika. Nie może. To się wspina na wieży. I się na wieży wspina tutaj do góry. I kradnie. Dobra. No i zdobędzie te 9 punktów. Bo tam ma jeszcze kartę, że idzie do góry. Niestety. Nie powstrzymałem go przed tym. No ale trudno. Robimy swoje. I ja mówiąc robimy swoje, mam na myśli. Na wieży potrzeba mieć pieniądz, 2 płytki, lubin, kompas i grot. Pieniądz, 2 płytki, lubin, kompas i grot. Mam to wszystko. Mam to wszystko, płacę, więc biorę najwyższą płytkę złotą. To jest moje 11 punktów. Wydawało mi się, że miałem tu też 2 punkty położone. Kiedyś. Ale może mi się wydawało. Zapłacę tym wszystkim. Pączek robi swoją kolejną akcję. Jemu zostały jeszcze 3 akcje w tej grze. Pączek teraz będzie w 5. rundzie i wystawiał jedną czarną płytkę i odkrywał nową. Wystawia na najwyższą kartę dostępną, czyli tutaj. Ja to robiłem a on jest czerwony. Dobra. Tu się wystawi swoją płytką i jeszcze odkrywa najniższą możliwą, to jest 4, używając karty pierwszej z lewej. To, że on bierze tam losową kartę, wstawia, to jest głupie. Powykładał swoje płytki, żeby mieć przewagi. No i ma tutaj przewagi. Tu ma 2 punkty przewagi. Tu mamy. Nie, tu mamy po 2. On tu dostaje 3. I tu dostaje 3, a ja tu dostaję 4. No nie. No nie mam żadnej płytki. Dobra, co mi zostało do zrobienia? Nie mam płytki, żeby odpalić to. To się zmarnuje. Aha, czekaj. Ja mogę dociągać karty. Mogę wstawić tam w ogóle płytkę, żeby mieć 2 płytki. 2 płytki i pieniądze mam. No i musiałbym lubin zdobyć, żeby to były 4 punkty, tak? A nie mam kompas. Kompas musiałbym zdobyć. Czyli co, brylionem chcę pójść do góry. Więc muszę wsadzić tego bożka tutaj, żeby móc dostać pieniądz kompas. Pieniądz kompas. I jeden obrót, ale tym razem szare odpalimy. To będzie łódka i kompas. Kompas i łódka. Łódki użyję, żeby tutaj zapłacić. Drugiego bożka wsadzę, żeby za pieniądze kupić lubin. Więc mam lubin, płacę grot, idę tą łódką wygenerowaną. Wszedłem tutaj i w nagrodę dostaję, odpalam stanowisko archeologiczne i je palę, niszczę i tam wejdzie nowe, po prostu do odkrycia. Palę to stanowisko archeologiczne, bo to tylko pierwszego poziomu. Dostanę strach, kartę i lubin. Lubin, kartę i strach. Ok. Kartę zagram. I strach. Ok, dobra. I to jest spalone. To znika. Odłóż nowe. No, dobierz nowe. Nie dobieraj nowego, dobierz nowego bożka. Siup. Dobra, to zrobił Brulion. Teraz Pączek. Pączek odkrywa i tam resetuje gościa. Dobra, 9 punktów dla Pączka. Tutaj za wejście i bierze gościa pierwszego z prawej. I tak kobita. Ok? I ja teraz mogę sobie upgrade'a robić jednego. Mogę wziąć sito, wziąć pieniądze i dobrać 2 karty, odrzucić 2 karty. Tak zrobię. Zagram sito. Sito. Dobre kartę. Tą kartę jest strach, to odrzucę tę kartę.
I dobiorę jeszcze jedną kartę i to jest jakaś lepsza karta. I odrzucę strach. Słuchajcie, ta karta pozwala mi dobierać karty, usuwać karty, wybierać kompasy, w zależności od tego, czy mój brulion przesunął się o 1, 3 czy 5 poziomów. Przesunął się raz, 2, 3, 4, 5 nie. Dalej nie mam czarnej płyty. Ale za 2 kompasy jest karta, którą mogę kupić. To mi da 2 płytki. I mam 5. I wtedy będę ryzykował, czy 6 punktów. Jeszcze to bym chciał. No szkoda, że nie mam tej czarnej tej. Umiejki. Okej. Pączek. Pączek wykonuje swoją ostatnią akcję w tej grze. I idzie sobie zająć grot. Najwyższy grot dostępny jest. Teraz ja. Dobra, to najpierw zagram dziennik profesora Kutila. Dziennik profesora Kutila mówi: wybierz 2 z tych efektów. Bo nie wszedłem na 5. piętro. To 2 efekty wybiorę. Jednym z tych efektów będzie... Dobierz kartę, to na pewno zrobię. Złoty obr. W takim razie, czy ja chcę usuwać strach, czy dobrać kompas? Trzeci... Ach, trzeci kompas! Ach, miałem najpierw to kupić! I wtedy profesor byłby lepszy. No dobra, 1 punkt straciłem. Wezmę kompas. A nie, bo nie miałem kompasu. No to... Czekaj, dobierz kartę. Dobra. No ale to jest za 2 kompasy. Jak on mi to wykupi teraz, a on już nic nie zrobi. Dobra. Dobra, okej. Bo ja te 2 płytki też zgarnę przecież. Czy ja 4 kompasy wyczaruję? Nie, bo i tak są zajęte. No okej. Nie ma znaczenia. Wezmę kompas. Wezmę w takim razie kompas. Okej. To była akcja z profesora Kutila. Teraz mogę wygenerować 2. 2 płytki potrzebuję wygenerować. Czyli za 2 kompasy kupię tę kartę. I ona mówi: przesuń swojego ludzika na stanowisko archeologiczne. Z jednego na drugie stanowisko archeologiczne. I aktywuje. Dobra. Czyli on się przesunie tutaj i weźmie 2 płytki. I mam 2 płytki. Następnie, czy ja chcę iść za 2 płytki tutaj? Czy ryzykować i odkryć kafelek? I może tam będzie płytka. Najpierw użyję mechaniki pojazdowej, żeby ulepszyć jeden z moich zasobów na grot, a następnie dostać kompas jeszcze. Teraz za płytkę odkryję kafelek z wierzchu stosu i aktywuję go. I tym kafelkiem jest albo 2 kompasy, albo za darmo przedmiot. Nie chcę przedmiotu za darmo, chcę 2 kompasy. 2 kompasy dadzą mi możliwość zakupu za 4 kompasy tej karty, która mówi: przenieś ludzika z planszy na stanowisko archeologiczne 1. lub 0. poziomu. Nie mogę to samo, nie? I aktywuj je. Kurde, nie mogę to samo. To mogę mieć 2 kompasy. I będę miał rubin, grot. To zagrałem. Kupiłem i zagrałem. Dobra. Czyli co? Tego pana przeniosę po 2 kompasy, bo grot już mam.
Dwie płytki? To by chyba mi nic nie dało, bo i tak by mi kompasu brakowało. To innego zostało. Po 2 kompasy. Tutaj przylas. Następnie zapłacę kompas z grotem i rubin, żeby wziąć płytkę 6. Nie mam co zabudować tym ptaszkiem, niestety. Więc koniec. No już nie wymyślę więcej. Nie wyknuję. Koniec gry. Będziemy liczyć punkty, ale te punkty się liczy troszeczkę inaczej. Bo dochodzi nowa pozycja, trzeba będzie jeszcze ten tor podliczyć. Przede wszystkim, na koniec gry wszyscy gracze, którzy mają jeszcze w ręce czarne... Wiecie co? Czekajcie, tu nie ma za... Aha, nie, moment, nie skończyłem. Moment. Co to robi tam? Nie wiem. To ma być tu, a tu ma być to. A to 2 kompasy. Dobra, brakuje mi jednego kompasu. Ale za 3 pieniądze kupuję jeszcze to jest punkt przecież. A miałem 3 pieniądze. Kupiłem coś. Laskę. Nieważne. Kupiłem punkt. Za 3 pieniądze. Okej, no nie cofnąłem tego. Trudno. I co? Znaczy wychodzi na to, że ten nudne 7 punktów było bardziej efektywne. No ale trudno. Na koniec gry wszyscy gracze, którym zostały jeszcze czarne płytki, odkładają te czarne płytki do stolika. Znaczy tutaj, na plażę. No okej. To teraz liczymy punkty. Prawie standardowo. Znaczy standardowo, a potem jeszcze zrobimy taki ponad standard. Sobie go dopiszemy gdzieś, nie wiem, w któreś miejsce. I mamy karteczkę punktacji. Oczywiście użyjemy tej starej. Albo z drugiej strony jej użyję. Co wy na to? Dobra. I jesteśmy gotowi liczyć punkciory. Tego nie widzicie w ogóle? Eee, Całe szczęście mam, jak zwykle, ołówek za uchem. I mówiąc ołówek, mam na myśli długopis. To możemy wpisywać. Napiszemy Pączek i będziemy go gonić zaraz z punktami. I Mateusz. Okej, słuchajcie, zalubki. I ja też za książeczkę. Pączek 29. Ja mam 31 plus 8, 39. Aha! Za zebrane płytki. Pączek zgarnął, nie wiem czy pamiętacie, w trakcie gry 2 szósteczki to ma 12. Ja mam 11 i 6, to 17. Słuchajcie, wygląda to nieźle. Za bożki. No, ja niestety mam tylko 3, 6, 9, 12 punktów. Pączek ma 3, 6, 9 i 4. I 4 jeszcze, tak? 4 razy 2, 8, 9 i 8 to jest 17. No tu mnie przegonił. 17. Za stworki. On ma jednego, to 5, a ja mam 3, to 15. Strasznie mało stworków skasował. 5. 13. No i za karty. Pączka karty są warte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 punktów. 14 punktów, a moje... No mi się wydaje, że ja nakupiłem kart i moje będą więcej warte. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14. Czyli co, tyle samo, tylko że ja mam strachy. 14. Pączek nie ma strachu. To Pączek. On się nie boi. Ja mam minus 5 za 5 strachów. Ale słuchajcie, tu napiszę malutkie, bo tutaj jeszcze dodamy sobie
punkty z naszego nowego dodatku. Punkty za czarne płyty. Nie oddaliśmy żadnych płytek, słuchajcie. To znaczy, że patrzymy na najbardziej skrajne w prawo pole płytek. Tutaj je widać, bo tu jest płytka. Minus 3 punkty za każdą płytkę, którą mamy użytą. Którą mamy użytą na planszy, a tą każdą płytką jest no wszystko, co tutaj leży, tak? Pączek jako czerwony ma tak 3 płytki tutaj. 3, 4, 5, 6 płytek. 6 razy 3 minus 18. To dużo. Ja też po minus 3 za każdą. Ja jestem zielony. 3, 5 płytek moich leży. 5 minus 15. Minus 15, ale dostajemy też plusy. Plusy dostajemy też z tej części planszy. Tu jest napisane, że, ja nie wiem, czy to może nawet lepiej tu jest widać. Tu jest napisane, że ten, kto ma przewagę nad danym ołtarzem, daną kartą na ołtarzu, ten dostaje punkty. Ja mam przewagę w tym miejscu, bo jestem zielony i dostanę 4 punkty. I przewagę mam jeszcze tutaj, tu jest 2 punkty, ja mam jeszcze 6 plus 6, a Pączuch ma przewagę tutaj za 3 punkty, tutaj za 3 punkty i tutaj za 2 punkty. On łącznie dostanie 8. O, i teraz możemy liczyć, ale ja jestem bardzo dobrej myśli, widząc te sumy. Naprawdę. Gdzie będziecie mieli najlepszy widok na to? O, właśnie tutaj. Dobrze. Pączek. 29 plus 12 to jest 41, 48, 58, 63, 77 plus 8 to jest 85. Odjąć 18, czyli 70, 67 punktów. Tak mi wyszło. Jeśli liczycie lepiej ode mnie, to ja poproszę w komentarzu mi napisać, że pomyliłeś się i przegrałeś tak naprawdę, bo teraz się dzieje, słuchajcie, magia. 39 i to jest 56 i 12, 68 i jeszcze 13, to jest 81. 95 minus 5 to 90, minus 15 to 75, plus 6, 81 mi wyszło. Kurczę, wiecie, co tego pączka policzę jeszcze raz. 29, 41, 58, 63, 77, 85, minus 18, no 67, jak nic. Taki wynik. Taki wynik. Jeżeli ktoś ma lepszy kalkulator i policzy to dokładniej, to dajcie znać. Ale wydaje mi się, że wygrałem. Zwycięstwo nad pączkiem. To mnie cieszy. Myślałem za długo. Strasznie aż zamulałem chyba, nie? No ale wychodzi na to, że jedna fioletowy kafelek to dla mnie za mało. Po prostu. Ja nie pamiętam, jaki tam był przelicznik. Ilość tych czerwonych i fioletowych do zielonych kafli. Żeby dostosować sobie dokładnie te dla siebie. No tak wziąłem po prostu, nie? Żeby pokazać jeden fioletowy przynajmniej. Obałem się sromotnego łomotu. No, zwłaszcza, że dodałem też te jego cele, nie? Dlatego dodałem tylko jedną fioletową. No ale widzicie. Nie jestem aż tak zardzewiały Warnaka. I udało mi się. Powstrzymałem się w ogóle przed tymi płytkami, żeby tam więcej odpalać. I to był chyba dobry pomysł, bo to kosztowało mnie kolejne minus 3 punkty. No a zresztą nie. Zresztą nieważne. Bo co? Zrobimy podsumowanko. Podsumowanko, jak się grało w Świątynię Pająka. Część ścieżki przygód. Tak, piętych ścieżek. Piętej ścieżki chyba. Nieważne. Tej części gry, która jest dodana jako dodatek do skrzyni. Skrzyni do Big Boxa. Pierwsze co? Ta plansza jest kurczę. Czekajcie, bo musicie mi widzieć, jak ja macham rękami na tym. To jest wielkie. To zajmuje tyle miejsca. Ja się solo nie mieściłem praktycznie. Jakieś tutaj cyrki musiałem robić z układaniem planszetek bokiem i tak dalej.
Bo plansza to jedno, ale słuchajcie, no tutaj komponenty wszędzie stoją dookoła, tak? To wszystko, co leżało na planszy tak naprawdę, nie, na tej dostawce do planszy, tak? Ale to się mieściło w pionie. Tam można było jakoś to sprytnie położyć. No to teraz leży sprytnie tutaj z boku. A te kafle przecież też leżały tam z boku, tak? I kafle ze stanowiskami archeologicznymi i z stworami, potworami. Było na planszy miejsce na talię. Tu nie ma na planszy miejsca na talię. Już się nie zmieściły. Także tego jest dużo dookoła. Naprawdę sporego stołu trzeba, żeby w to zagrać 4 osoby. Po prostu. No, bo jest ciasno. Ciężko się ułożyć. No ale okej. Coś za coś, bo przynajmniej to się ładnie przechowuje w tym pudle i naprawdę spoko. To się mieści, wszystko ładnie wystawiacie na stół i korzystacie, gracie. To nie jest taki insert, z którego trzeba wygrzebywać, nie? To super, to mi się podoba. Tak od strony tej fizycznej, nie? Tej gry. Sama plansza jest mega ciekawa. To, że tu dochodzi dodatkowy sposób liczenia punktów i jakieś jeszcze przewagi robimy i to wszystko nam daje też w trakcie gry bonusy. I do tego są mega wielkie punkty na szczycie. Dobra, nie wiem. Nie wiem, dlaczego są mega punkty na szczycie. Czy jest trudniej tam się wspiąć niż normalnie, czy... Nie wiem, ale są większe. Przepraszam. Podobało mi się bardzo. Tutaj nie czułem zmian, nie? Tutaj pewnie czułbym zmian, jakbyśmy nie grali we dwóch z Pączkiem i nie musieli zasłaniać tych dodatkowych pól, tylko to jest bardzo ciekawa zmiana, jeśli chodzi o 4 graczy, że nie płacili 2 bucikami, tylko specjalistyczną kartą jakąś. Że po prostu nie możesz tam... Moim zdaniem to jest lepsze, bo tutaj było ciężko pójść za 2 buciki. Trzeba było zapłacić z tego slacha z ręki i jeszcze coś, nie? Żeby mieć 2 buty. A teraz można po prostu jedną kartę, a slacha no, użyć do tych podstawowych. To dobra zmiana. No i graficzki są nowe. Z tego, co mi się wydaje. Ale przede wszystkim świątynia plus te punktacje. Super zabawa. Dużo więcej dzięki temu można było korzystać ze sklepiku tego niebieskiego, nie? Bo tam się brało, tu się uzupełniało. W sensie ze sklepiku na te ołtarze i była walka o te płytki, tak? Czy iść tą stroną, która daje takie standardowe bonusy, czy tą stroną, która daje bonusy w postaci właśnie płytek. Bo to tak było podzielone na tej świątyni. No. Dobre. Dobre. Bardzo przyjemnie. Jest jeszcze druga strona, tam jest dzienna strona, tam jest świątynia, nie wiem czego, żółwia czy czegoś. Tam są inne mechaniki. Tam dochodzą żetoniki latarni. Gracze mają taką dodatkową latarnię i ta latarnia tam wędruje też razem z graczami po tej świątyni, albo obok, albo coś tam robi. Także też jest inaczej, też jest szeroko i też jest na pewno ciekawie. To tyle. Tyle, co mogę powiedzieć o tej części dodatku. Mogę pochwalić, po raz kolejny inserciki. Piramidka na żetony, super. Chociaż i tak trzeba z niej wyjąć te żetony nadmiarowe. Zwłaszcza grając na tej planszy, tak? Bo tutaj... Znaczy nie na tej planszy. Zwłaszcza grając z tym dodatkiem, z celami Pączka, bo on ma je dobierać stamtąd, tak? No chyba, żeby pamiętać, ile było jakich. No nie wiem. Ja wyciągnąłem je wszystkie i przeszkadzało mi, że je wyciągnąłem. Mieliśmy to z dużej skrzyni. Ten moduł super. Fioletowe kafelki, no ja już je znałem, bo one były w internecie dostępne, nie? To, że każda z tych świątyń nowych ma swój własny kafelek, żeby móc korzystać z jej mechanik, bardzo dobrze. Super. Ten moduł z celami dla Pączka, super sprawa. Super. Ja nie wiem, jakim cudem ja zdobyłem tyle punktów, biorąc pod uwagę, że ja bardzo dużo koncentrowałem się na tym, żeby on nie zdobył dodatkowych. No, to mi się podobało. No i co jeszcze? Aha, poznaliśmy też panią mechanik. Ona jest w zaginionej ekspedycji dodatku. Tam była dodana. Ja ją tam nie grałem. Dzisiaj pierwszy raz ją zagrałem. I wydaje mi się mocna i bardzo jest
zaawansowana bardziej niż inni gracze, niż inni liderzy. To koło, ono naprawdę wymaga myślenia, liczenia, tak? Który ruch kiedy zrobić, co ja dostanę. Jest bardziej wszechstronna dzięki temu, no ale też musi sobie na to zapracować, nie? Super. No tak mi się podobało granie nią, że naprawdę jestem zadowolony. Ona małpkę jeszcze ma swoją. Bardzo. Ona nie ma takich standardowych kart, nie? Tych swoich własnych, takich pieniążek, kompas, coś tam nie. Ona kręci kółkiem. I na kółku też jest pieniążek i kompas. I to w sumie na zmianę, nie? Bo jak stoi tak, no to jest pieniążek. I potem będzie znowu pieniążek, a potem będzie kompas i potem znowu będzie kompas. Do wyboru. Ale można też korzystać tutaj z bonusów w postaci ikonek. Ekstra. No i te zaawansowane złote zębatki, które tutaj wkładamy do tego silnika, to już w ogóle. Dociąga się dwie, jest wybór, którą wziąć, czy taką na teraz, czy taką na później, tak? Na całość. Rewelacja. Bardzo, bardzo mi się podobało. Ogólnie skrzynię przygód uważam za bardzo trafioną, bardzo udany rozszerzenie big boxowe. Bo ja nawet z tego big boxa skorzystałem w ten sposób, że przepakowując nie mieszczącą się do normalnego pudełka zaginioną ekspedycję, właśnie przypomniałem sobie, że tam, kurczę, tam były dwie postaci, którymi nie grałem. Bo jeszcze nie grałem, nie? Bo przeszedłem ekspedycję znanymi sobie postaciami. Także kolejny bonus, że macie je to wszystko w jednym pudełku i dzięki temu łatwiej na nie trafić. No, mi się podobało. Jeśli wam się podobało, to wiecie. Wiecie, o co proszą youtuberzy, nie? No to ja youtuber może nie jestem, ale też proszę. Kliknijcie tam subskrypcję, kliknijcie łapkę i napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym. Czy wolelibyś, czy już kupiliście tę skrzynię? Jeśli tak, to czy kupiliście ją dlatego, że jest V-Boxem, czy dlatego, że ma dodatek? Czy może czekacie, aż ten dodatek sam z siebie wyjdzie? Bo ja jestem przekonany, że on wyjdzie po polsku. Po angielsku już wyszedł. Sam z siebie, bez skrzyni. Nie? I można go sobie kupić po prostu i mieć te plansze i mieć te nowe żetoniki, które tam dołożyli. A czy w ogóle w nosie macie już Arnaka, bo macie podstawkę i to wam wystarcza i wcale się nie dziwię. Chociaż asymetrię liderów kupcie. Bo są świetni. Jak już to napiszecie, to ja wam odpiszę. A Mieszko wam odpisze, że on to w sumie nie wie, ale ja wam mogę odpisać. Dobra, tyle na dzisiaj, bo już jest. Późno się w ogóle zrobiło. Także dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia na następnym slimie lub z odtworzenia.